zaczynamy prelekcję o Equestria Girls, tak? Dobra. Osoby, które były na poprzednich prelekcjach moich, być może będą mieli trochę déjà vu, ale przejdźmy od początku. Dobra, seria Equestria Girls. Skoro tu jesteście, to strzelam, że lubicie tą serię. Pokaz slajdów, od bieżącego slajdu. Tak. A co z serią Equestria Girls? Najpierw sobie wyjaśnijmy, z czego się ta seria składa, prawda? To od czego się to zaczęło? Pierwszy był film, prawda? I jak się nazywał? Pamiętacie? My Little Pony, Equestria Girls. Koniec, nic więcej, żadnego podtytułu. Niektórzy później, żeby odróżnić je od serii, po prostu nazwali je w nawiasie The Movie. Nie wiem co mówi, ale The Movie. I to jest właśnie pierwszy z nich, pierwszy obrazek, gdzie... Dlaczego w ogóle ta seria powstała, jak myślicie? Pieniądze. Pieniądze! Żeby lalki powstały. Tak. Żeby laleczki powstały. To był pierwszy taki powód, żeby Hasbro miało... To nie jest to samo. Ale no, to jest mały kupon, no. To jest film. To nie jest Equestria Girls. To jest sekwencja teraz, nie wiem dlaczego. Oj, oj. O pierwszej serii jeszcze sobie pogadam, co było później. Rainbow Rocks. Tak, i tak. Drugim był właśnie Rainbow Rocks i tam nadal mamy Twilight ze świata kucyków. O tym też sobie porozmawiamy trochę później, bo tam antagonistami są Dazzlings, tak? Czyli tak zwane syreny. O syrenach jeszcze sobie pogadamy później. Potem co było? Igrzyska przyjaźni. Igrzyska Śmierci. Zapraszam na Igrzyska Śmierci na konkurs. Jak nie uśniemy. Jak nie uśniecie, zapraszam. Będzie atrakcyjna nagroda do wygrania. Pewna gra. Nikt nie wygra jak ostatni. Nie, powiem ci, że było już 8 serii i 5 z nich byli zwycięzcy. Taka nagroda może być. Wow! Tak, To jest. to jest gra karciana. Wow. Niestety in English, ale można przetłumaczyć. Bardzo fajne. To ta gra to jest ogólnie grasz samemu albo do 4 graczy i budujesz sobie talię kart. Pozbywasz się słabych kart, zdobywasz jakieś lepsze i wykonujecie misje. Tam pokonujecie chmurki, pokonujecie Discorda, siema. I gracie po prostu we trzech. Tyle, że to jest kooperacja. Nie grasz jeden przeciwko drugim, tylko friendship is magic. Razem ze sobą współpracujecie, radzicie sobie i tak dalej. No doradzacie. Więc zapraszam na Igrzyska Śmierci o 23:00 będzie przedstawienie zawodników. A jeżeli kogoś to będzie nudziło, to zapraszam o północy. I na Igrzyskach Śmierci nie musicie znać w ogóle nic z serii My Little Pony. Wystarczy tylko, że wskażecie zwycięzcę i nagroda jest wasza. Nie musicie w ogóle znać serii. Więc zapraszam. To będzie oczywiście w drugiej lokalizacji. O godzinie 23:00 będzie pierwsza część, a o północy będzie ten finał, tak jakby. I zapraszam głównie na ten finał, o północy najpóźniej. Dobra, wracając, bo trochę zbiłem z tematu. Dowiadujemy się o postaciach z innej szkoły, prawda? Jak się ta szkoła nazywa? Crystal Prep. Crystal Prep. I tu właśnie, to moje pytanie do was. Kiedy się pojawiła ta oto Twilight? W którym filmie? Koniec drugiego. Nie, właśnie na koniec drugiego się pojawiła. Na koniec drugiego się pojawiła. I to była właśnie, było starcie dwóch szkół, prawda? Canterlot High i Crystal Prep. Do której szkoły byście chcieli pójść? Do Canterlot. Dlaczego? Bardziej przyjazna. Nie wiem, to Crystal Prep mi daje vibe takiej prywatnej szkoły, takiej dla takich lordów. A raczej nie chcę być tak postrzegany. Ale ale zwróć uwagę, że Crystal Prep więcej wygrywało, a Canterlot ani razu. Tak jakby, to znaczy tutaj było inaczej, ale do tego momentu Crystal Prep zawsze pokonywało, więc teraz pytanie brzmi, wolisz iść do tych, co ciągle wygrywają te igrzyska, czy lepiej mimo wszystko pójść do tych, co ciągle przegrywają? A tam jest fan Grzyb. No właśnie. No właśnie. No, fajnie, że znasz polskie tłumaczenie. Ja akurat zapomniałem polskiego tłumaczenia, pani Grzyb. No ale już nie jest. I kto jej zajął miejsce? Invisible. Cadence. Która była kim?
Wicedyrektorką. Nie, wicedyrektorką była Luna. A. Ona była dziekanką chyba? Tak, Dziekanką, w tłumaczeniu na polski była dziekanką. Nie wiem jak po polsku była nazywana, ale możliwe, że tak. Kto był złolem w tym filmie? Twilight? Czytaj Midnight Spark? Czy właśnie ten grzyb? Dobre pytanie. Teoretycznie seria nam stara się mówić, że to właśnie Sideway. Ale dobra, co było po tym? Jeszcze powstał 4. film. Legenda Legend of Everfree. the Everfree. Tak, Legenda Everfree. To był ostatni taki większy film, gdzie postanowiły nasze bohaterki sobie pojechać autobusem do lasu Everfree. Kto był tam złolem? To będzie ciekawe pytanie. Czy to był ten pewien milioner, który przybył, żeby pieniążki od nich odebrać, czy może jednak... No właśnie, jak się nazywa ta bohaterka? Proszę? Gloriosa. Jeszcze raz. Gloriosa. No tak. Gloriosa Lady, tak, zgadza się. Dobra. Aż tak ludzę? Dobra, ale to są tylko filmy fabularne. Z czego jeszcze składa się seria? Odcinki krótkometrażowe. Obydwa filmy, takie właśnie jak Rainbow Rocks i Friendship Games, miały właśnie jeszcze krótką serię właśnie takich shortów, 3-4 minutowe, 2-3-4 minutowe. I dla przykładu My Past is Not Today, kojarzycie? Tak? Gdzie Sunset Shimmer dostała nagle skrzydła i w pewnym momencie pojawiła się teoria, że Sunset Shimmer została alikornem, bo dostała skrzydła. Oczywiście to jest no prawda, jak się później dowiedzieliśmy, no ale to jest jeden przykład. Albo rywalizacja o tą gitarę. Kto z kim rywalizował? 2 osoby na R. Nie, przepraszam, 1 osoba na R. Druga na T. Proszę? Rainbow Dancing Trixie, tak? Tak, tak. Drugie R, nie pierwsze. Dobra. No i jeszcze była taka krótka seria właśnie The Friendship Games. Skojarzycie którejś z nich? Nie. Żadne, no macie tu obrazki. Na przykład The Science of Magic. Co to było? Kiedy nasze bohaterki grały sobie na przykład tam na jakichś instrumentach, a Sunset stała obok nich i je badała. I w pewnym momencie doszło do takiej eksplozji, że walnęli ją w ścianę. Kojarzycie tą scenę, czy nie? Czy w ogóle nie wiecie, o czym ja mówię? To polecam obejrzeć sobie te shorty, bo jest tam jest to właśnie w tych shortach, tej kompilacji, tylko w shortach, gdzie właśnie Sunset eksperymentowała właśnie jak ta magia działa. I w pewnym momencie, kiedy trochę przesadziły z tą muzyką, no to ta magia dosłownie wryła Sunset w ścianę. Polecam obejrzeć te shorty. Są one na YouTubie. Kto tam tworzy na YouTubie? No, Bajkarz MLP chyba. Tak się nazywa. No, możliwe. Dobra, przejdźmy dalej. Summertime Shorts. Tak. Kojarzycie Summertime Shorts? To też były krótkie urywki. Dla przykładu mamy tutaj Honky Dick World, tak? Gdzie to było tam, gdzie pracowała Pinkie Pie. Gdzie pracowała Pinkie Pie? Kojarzycie? Kafe. Sweet Snake's Cafe. Dokładnie. Co ciekawe, bo zwróćcie uwagę, że w serii My Little Pony ona pracuje u państwa Cake. A w Equestria Girls ona nie pracuje dla państwa Cake. Ona pracuje zupełnie gdzie indziej. Zbieżność? Przypadek? No, być może nie. Nie wiem do końca dlaczego tak jest, no ale to był taki jeden przykładowy urywek, gdzie ona próbowała zeswatać pewnych dwie postacie, prawda? Które nie chciały się ze sobą swatać, dopóki nie dowiedział się, że mają tą samą książkę. Kojarzycie, mam nadzieję. Jeżeli nie, no to polecam zobaczyć wszystkie właśnie te Summertime Shortsy. One też trwają kilka, 3-4 minuty może. Nie długo. Proszę? Długość jednej piosenki. No tak, muzyczne też, to prawda. Dobra, co dalej? Opowieści Scanter Not Hide, czyli można powiedzieć to trylogia
tak? Trylogia. Dance Magic, gdzie mamy dziewczyny z Crystal Prep, jak się one nazywały? Nie pamiętam. Shadowbolt. Shadowballs, chyba tak, no. Shadowballs, które skradły pomysł od naszych bohaterek, prawda? Było tak. Było coś w tym stylu i one skradły, ale później jakoś się pogodziły i wystąpiły razem w teledysku, jeżeli to pamiętacie, mam nadzieję. Tak. To trwało ile? 40 minut? Coś w tym stylu, no. Druga część to The Movie Magic, gdzie poznajemy Juniper Scope? Nie. Juniper, jak ona miała na drugie? Juniper ogólnie, tak? Ta tutaj, w okularach. I kręcono tam film, prawda? W tej serii. Gdzie też pojawiło się Main Six i też tam swoje namieszało. No i ostatnia, czyli Mirror Magic. Zwróćcie uwagę, że każda z tych trylogii ma w sobie nazwę Magic. Tak, magia lustra, magia tańca i magia filmu chyba, nie pamiętam teraz jak było po polsku. No i co w tym ostatnim było? Starlight Glimmer się pojawiła, prawda? Ale nie ta ludzka, tylko ta kucykowa. Jeżeli pamiętacie, mam nadzieję. I to była właśnie, kiedy ona była zazdrosna o to, że nasze bohaterki występowały w telewizji, teledysk był, prawda? I ona była bardzo zazdrosna o to, że jak magia, która zaczęła się rozprzestrzeniać po całym świecie ludzi, no to wchłonęła do pewnego lustra i no, dostała ona pewnych mocy, prawda? Dobra, kolejna część to seria Razem Lepiej. One też trwały, też są tak, nie wiem, 10-minutowe? No też były takie krótkie. Trzy chyba serie, czyli Better Together. No i to była, tutaj każde bohaterki występowały. Trzecia seria nie została w ogóle przetłumaczona na język polski. Druga, nie wiem czy druga też. Pierwsza część składała się z 2 części. Pierwsza to działa się właśnie ogólnie tak w mieście, gdzie mamy na przykład Pinkie Pie, która opiekowała się małą, nie wiem jak ona się nazywała, albo... Lily Pie. Jak? Lily. Aha, możliwe. Albo jak jej siostra Maudpie opowiadała tam o skamielinach, albo jak Sunset Shimmer chciała nową grę kupić, tak i się w końcu nie udało. To była pierwsza część tej pierwszej serii i druga część dla mężczyzn, kiedy dziewczyny pojawiły się wyłącznie w bikini, czyli wyłącznie na plaży, same odcinki wyłącznie na plaży. No dobra, wyjątkiem ostatniego, gdzie 5 to 9, chyba po angielsku się to nazywało, gdzie Applejack całą stodołę odrestaurowała w jeden dzień. Kojarzycie? No i to tak. I to była właśnie seria Razem Lepiej. Oprócz tego było jeszcze Choose Your Own Ending, czyli wybierz swoje zakończenie. I ono też trwało kilka minut tylko. Pierwszy sezon został przetłumaczony, drugi chyba nie. Nie widziałem przetłumaczenia na drugą serię. I polegało to na tym, że to wy decydowaliście, jak się ono zakończy. Ogólnie początek się pojawił jakiejś historii i później 2 albo 3 postacie oferowały tam jakąś swoją pomoc albo swoje zakończenie. I wy musieliście wybrać, które zakończenie będzie takie najlepsze, tak? Czyli to można powiedzieć było takie trochę alternatywna rzeczywistość. Ta seria dawała wam jakieś tam powiedzmy 15 sekund, gdzie postać patrzyła we wszystkie strony świata, melodia tam gra i wy musieliście w tym czasie podjąć decyzję, które zakończenie wybrać. Druga seria nie została przetłumaczona nigdy na język polski, chyba z tego co pamiętam. Jeżeli była, to mnie poprawcie. Możliwe, że nie. Tu jest nawet podana seria, gdzie Fluttershy przebrała się dosłownie za kucyka. Dobra. Czy coś było jeszcze poza tym, co ja wymieniłem? Czy było coś jeszcze w tej serii? Tak. Co było jeszcze? Film telewizyjny na kolejne 40 minut jak to się nazywała? Odcinki specjalne. No. To jest tu. Te 5 odcinków specjalnych. Pierwsza z nich skazana na zapomnienie. Historia, w której pojawiła się Wallflower Flash, tak? Która miała kamień zapomnienia. W wyniku tego kamienia zapomnienia wszystkie bohaterki zapomniały, kto to jest Sunset, prawda? Dlaczego Wallflower Flash w ogóle to zrobiła? No dlatego,
że Sunset Shimmer, która była zła, tak, zostało jej wszystko wybaczone i była traktowana jako postać pozytywna, a ona była cały czas w tle, była niewidzialna dla reszty, prawda? Co wywołało u niej ten gniew, no i sami wiecie, roller coaster przyjaźni, kojarzycie? Kto tam jest jako antagonistka? Valerdzia, prawda? Dobrze mówię jej imię? Valerdzia chyba, czy jakoś tak, no. Która korzystała z innych dobrodziejstw, które też wpłynęła magia i które wciągały nasze bohaterki do środka, prawda? Trzecia seria, czyli Majówka. Losowy pokój. Tym drugim, tak? Mówisz? Tak. No to prawda. Trzecia część to jest Majówka. Dzięki. Aż tak nudny byłem? Sorry. Nie przyszło mi do głowy, że będą spoilery, to jest wszystko jeszcze troszeczkę. To wiesz co, to możemy pominąć spoilery i przejść do innej części. Nie będę więcej mówił, co tu się dzieje dalej. Teraz będziemy dyskutować, chociaż... czy pojawią się tam jeszcze jakieś spoilery? Oglądaliście filmy? Będziemy głównie o filmach gadać. Dobra, to zapominamy. Pierwsza rzecz. Teraz pytanie, to będzie seria pytań do was. Pierwsze pytanie, czy człowiek powinien pojawić się... Pytanie numer 0, nie wiem dlaczego, ale dobra. Pierwsze pytanie do was. Czy człowiek powinien pojawić się w Equestrii? Ręka do góry, to mówi tak. Dlaczego? Znaczy no, człowiek robi kwestię, przejście przez portal, tak? O to chodzi ci bardziej? Czy... Znaczy, można to zrozumieć na dwie rzeczy. Znaczy, bo tak jak na przykład Sunset Shimmer przeszła do... W ogóle też była taka teoria, że teoretycznie, tak jak na przykład Twilight, przeszła z portalu do... jest Royal Heights, tam się to nazywało, tak? Z tego co pamiętam jakoś tak. Ogólnie no, do tego świata ludzi. Dobra, tego nie mów, bo to spoilery, więc to pomiń, ale wiem o czym mówisz. No, ale Wiem o czym pierwszego, mówisz. nie no, mówiliśmy, że filmy każdy oglądał, także no to jest... Ale to było w filmie, czy to było w tej ostatnim? Nie no, to w filmie Twilight przeszła do świata ludzi. Tak, Twilight przeszła do świata Tam, ludzka. żeby wiadomo, zdobyć, no. I w każdym razie były te, chociaż nie, dobra, też nie mogę tego powiedzieć, no bo dobra, to będzie spoiler, dobra, nie Nie. ma, to nie było dwa. Skupmy się na tym. Najpierw powinien to rozdzielić na dwie części. Czy człowiek realny powinien pojawić się? Tak jak nie wiem, oglądaliście Kosmiczny Mecz na przykład? Bardzo dużo bajek postanowiło powiązać świat naszy z bajkami. Zobaczcie, ile tego było. Nie wiem, wymieńmy takie, na przykład Tom i Jerry, Smurfy, Detektyw Pikachu. Detektyw Pikachu, Piotruś Pan, Myszkanki, co gryzie, nie co gryzie. Kto wrobił królika Rogera, tak? Chyba tak się nazywa. No. Mamy tutaj człowieka taki normalnie na nasz obraz i podobieństwo, nieanimowany i bajka. To jest pierwsza część, pewnie wszyscy się nie zgadzacie, ja się nie dziwię. No i drugi właśnie, żeby taki bardziej animowany. Czy animowany chociaż mógłby się pojawić? No to już Ręka do góry to mówi tak. Bo tam widziałem, ktoś kiwał głową. Okej, cofnijmy się w czasie. Kto z was oglądał poprzednie generacje przed czwartą? Ręka do góry, jedna osoba, tak? Są ludzie. Więc szac. będą spoilery dla tych, którzy chcą oglądać poprzednie. Szkoda, że mogłem to ostrzeżenie dać na początku, ale dobra, już pewne spoilery poszły. Postaram się nie mówić o spoilerach, znaczy no, niektórych się nie da uniknąć. Ale kiedy pojawili się ludzie? W pierwszej edycji. W pierwszej generacji. I tutaj mamy podział. A to nie był główny wątek właśnie jakoś? No, myślę, że tak. No. Powiązanie ludzi z kucykami w pierwszej generacji. Tutaj mamy przedstawione, istniały dwie krainy. Istniała Ziemia, gdzie pochodzili ludzie i istniał Ponyland, nie mylić z Poland. Tak? Polska górą. Polska góra. I mamy tutaj trzy postacie wymienione, czyli Megan Williams, Dani i Molly. Radzę wam nie sprawdzać, co po polsku znaczy Molly. Radzę wam nie sprawdzać. Serio mówię. Jak wejdziecie w Google Tłumacz i zobaczycie, co po polsku znaczy Molly, to się zgadź. Serio mówię. Dobra, to mamy trzy postacie, które pochodzą ze świata z Ziemi i które pojawiły się
po Nerendzie, prawda? Ale jest jeszcze jeden człowiek, Skorpan. I to jest bardzo ciekawa postać, bo on był księciem, prawda? Który został zamieniony w kogo? W co? Nie pomyliło mi się z tym bratem. W Golema? W Golema, zdaje się? Zapraszamy. W Golema, chyba prawdopodobnie w Golema, ale nie jestem pewien. I co ciekawe, właśnie Skorpan został wspomniany właśnie w czwartej generacji. Czyli nawet w tej czwartej generacji mamy pewne jakieś ludzkie korzenie. Ale to może być zbieżność imion. Chociaż powiązanie akurat z Tirekiem, to być może nie jest to czysty przypadek akurat, że to jest jego brat czy coś, więc tu rzeczywiście może być pewne powiązanie. Dobra, ale to jest pytanie takie wstępne na początku, rozgrzewające. Przejdźmy teraz do pierwszego ważnego pytania. Czy Equestria Girls jest kanoniczna z serialem czwartej generacji? Ręka do góry, kto mówi tak. Jeżeli byliście na mojej lekcji na wstępie, na wprowadzeniu o tym, to ja tam szczegółowo tłumaczyłem, ale jak już tam wspominałem, kto ma władzę nad całą Equestrią? Proszę? Słuchajcie, ogólnie możemy przyjąć takie 5 poziomów zła w całej takiej uniwersum. Zacytuję tutaj niekrytego krytyka może trochę, zacytuję go tutaj. Więc tak, tutaj macie Diamond Tiarę, tutaj Tirek, tutaj czyste zło, tutaj Hasbro, a tutaj mnie. Nie? Tak. Kogo ja tam wymieniłem jako największe zło? Oprócz mnie. Hasbro. Kto ma władzę nad tym wszystkim? Hasbro. Kto decyduje o tym, że Celestia jest księżniczką, a nie królową? Hasbro. Kto decyduje o tym, że Blue Blood jest księciem? Hasbro. Żadna tam Lauren Faust, czy Tara Strong, czy ktokolwiek inny. I dlatego to, co oni powiedzą, niestety musi być dla nas uszanowane. Czy to nam się podoba, czy nie. I jest nagrana tutaj relacja z pewnym jego mościem, tym właśnie typem. Tak. I kto to jest? Pewnie nie kojarzycie tego typa. Ogólnie to jest dyrektor do spraw publikacji globalnych Hasbro i on tutaj mówi mniej więcej coś takiego. Dajemy dzieciom i konsumentom możliwość ponownego przeżycia historii, ale wyróżnia nas to, że nie jesteśmy zainteresowani opowiadaniem, co wydarzyło się w konkretnym odcinku, ale bardziej tym, co wydarzyło się między odcinkami. Kiedy telewizor gaśnie, a w kinie robi się ciemno, te postacie żyją w twojej wyobraźni. Budujemy te historie, dajemy ci historie, które dzieją się między odcinkami i filmami. Co oznacza, że wszystko, co zostało wykonane na zlecenie Hasbro, musi być kanoniczne. Czyli seria Equestria Girls, która również została wykonana na zlecenie Hasbro, również musi być kanoniczne. Czy nam się to podoba, czy nie. Ale to nie wszystko. Ponieważ jest pewien... Proszę? To znaczy, że Top on Life też jest kanoniczny. Właśnie to idzie z film. Niestety. Czyli Pinkie Pie ma blat. Proszę? Pinkie Pie ma blat, on live. No widzisz, ale to też może być zbieżność imion, jak już wspominałem, ponieważ mamy na przykład z Kotalu... Proszę? Sama Pinkie Pie mówi, że to jest jej blat. Ale to inna generacja, to 4,5 chyba, nie? Tak. No zobacz, w trzeciej generacji też masz na przykład Skotalu i to była inna postać niż Skotalu w czwartej generacji. To może być inne powiązanie. Ale to nie wszystko. Otóż w samym filmie, nie wiem czy przedstawianie serialu to będzie dla was spoiler. Serial kucykowy. Ostatni odcinek 9. sezonu. Ponieważ tam pojawia się pewien ciekawy motyw. Nie wiem, czy tu zauważacie, tutaj są aż 2 postacie, które nie mają prawa być, jeżeli przyjmujemy, że Equestria Girls nie jest kanoniczna. Widzicie te 2 postacie? No, pierwsza postać, która tu się pojawia, no to sama Sans, tak, kucykowa Sans, żeby było ciekawie.
Ona nigdy nie pojawiła się w serialu, nie została nawet wspomniana w serialu, no to co ona tu robi? To jest pierwsze ważne pytanie, ale okazuje się, że nie jest ona jedyna, tak? Jest ona jedyna, która nie powinna się tu pojawić. Kto jeszcze? To jest Zawsze tak. trzy. Ale No. przypadkiem w pierwszym filmie, jak Twilight wróciła, to przypadkiem na niego nie trafiła. On był tym gardzistą w zamku. Ale nawet jeżeli na niego wpadła, no to jeszcze nic nie znaczy. Bo zwróć uwagę, że tak naprawdę to są dwie różne postacie, to raz. I że ten kucykowy Flash nie żywił uczuć do Twilight, do księżniczki Twilight, w sensie ten kucykowy. To jest zupełnie słaby. Jak to zupełnie inne postacie? No, to nie jest ta sama postać. Dlaczego była inaczej, że są jakieś, była inna teoria. Znaczy, zobacz, masz, jak oglądasz początek, no to pojawia się ludzki, tak? I ona wraca i wpada na niego, na kucyka, a on jest przecież w świecie ludzi. On nie przeszedł przez portal, no. Drugie, krótsze pytanie. Serio nie było Sunset w serialu zwykłym? Jeszcze raz, nie było. Nie była nawet wspomniana. Ona się pojawiła dopiero tu. Dlaczego się tu pojawiła, nie mam pojęcia. To Ale znaczy, to też kurde tak można... Ale to Trzeci, no chyba trzeci film. Trzeci tam gdzie no kurwa. ale jeżeli to jest to, co ty mówisz, to sobie daruj, ale nie, bo to jest, wiesz dlaczego nie? Bo to jest dalej Equestria Girls. To nie jest liczone jako serial. To jest w serialu. Więc No to są dwie różne historie. Ale że że Sunset przeszła tam, no to tam też teoretycznie powinno być. Wiesz na czym polega problem? Problem polega na tym, że Sunset oficjalnie mówimy teraz tylko o serialu. Nie mówimy w ogóle o serii Equestria Girls. Jeżeli całkowicie wyrzucilibyśmy serię Equestria Girls, to wszyscy, absolutnie wszyscy by powiedzieli, kto to jest. Nic o niej nie było wspomniane, tylko w komiksie chyba było, ale to później. Nic o niej nie było wspomniane. Jeżeli usuniesz całą serię Equestria Girls, wszystkie shorty, wszystko z tym związanego, to nikt nie będzie wiedział, co to za osek jest. Dosłownie. Bo ona się nie pojawiła w serialu. Ani razu nie została nawet wspomniana. Chociaż była ona uczennicą Celestii, prawda? Ale to było wyjaśnione w wywiadach przez pisarzy, że oni mieli zabronione używać Sunset Shimmer, żeby nie łączyć tych dwóch uniwersów, że mieli przykaz tego nie robić. To dlaczego się pojawiła? No bo animatorzy puściły oczko. No to też było wyjaśnione w tych materiałach, które wyciekły o wszystkich odcinkach. Wszystkie te projekty odcinków, które były odrzucone. Nie, no to co mówisz, to jest w miarę prawda, tylko że jak już wspominałem, nawet jeżeli to było w miarę zabronione, to i tak zwróć uwagę to, co mówiłem na początku, że ten facet, co mówił wcześniej, sam powiedział, że oni budują tą historię między tym serialem, tak jakby ten serial dla nich nie był aż tak istotny, tylko to, co się dzieje pomiędzy tymi odcinkami. Jakby on był dyrektorem artystycznym, on jest dyrektorem sprzedaży, to co mam powiedzieć? No. Ale jak już powiedziałem, masz tutaj jeszcze Flasha, tak? Bo jest jedna scena, tylko i wyłącznie jedna scena, gdzie przyjeżdża do Ponyville księżniczka Cadence, nie? I jest ona oddelegowana przez dwóch ochroniarzy tam, właśnie przez niego i przez tam jednego, nie? I kiedy ona już poszła precz, to on się tak niby tak spojrzał, tak flirtująco czy coś i wszedł do środka. I wszyscy mówią, że to był flirt z Twilight. Tylko, że to nie jest żaden flirt, bo my nie wiemy w ogóle do kogo albo na co się spojrzał. I to jest jedyny element, który mamy w samym serialu. Bo czy Flash się pojawił w ogóle jeszcze w innych odcinkach? Możliwe, że tak, ale na pewno nie był powiązany z Twilight. Więc teoretycznie on nie powinien tu być. Bo nawet jeżeli przyjmiemy, że jest tutaj dlatego, że jest on żołnierzem Cadence, to dlaczego nie ma tego drugiego żołnierza, który też przecież oddelegowywał Cadence. Nie ma go tu. Jest tylko on. Więc to jest drugi taki przypadek. Dlatego no niestety, jeżeli było tak powiedziane, no to seria Equestria Girls musiałaby być kanoniczna. Dobra, przejdźmy teraz do drugiego pytania.
Czyli, czy pierwszy film typowany Equestria Girls The Movie okazał się klapą? Jedna ręka do góry, kto mówi tak. Nikt? No, widzę, że jesteście nowym Zgaduję, pokoleniem. że ci, którzy przyszli na tę lekcję, po prostu uważają, Że nie. za dobry Znaczy, film. Przypominam, że to tylko pierwszy. Tylko pierwszy. Opowiem wam historię, no. Zdefiniuj klapę, że tak powiem. Dobra. Bo teraz możemy, tu gdzie siedzę mogę powiedzieć, że nie kocham ten film. Skupmy się wyłącznie na tym jednym filmie. Ok? Więc ten film powstał w najgorszym momencie. Odkupujesz. I tak odpada. W pierwszej kolejności musimy powiedzieć sobie o samym początku. Kiedy ten film powstał? Fox jest? Jeszcze raz? Nie ma Profoxa? Nie, nie ma. Nie ma Foxa. On tego nie lubi, więc... Dobra, pierwsza rzecz. Ten film powstał w najgorszym możliwym momencie, kiedy fandom przeżywał swój największy kryzys. Największy. Większy kryzys niż kiedy czwarta generacja umierała. Kiedy to było? Koniec trzeciego sezonu. Dlaczego wtedy był największy kryzys? Wspominałem już o tym na poprzedniej prelekcji, ale pozwólcie, że powtórzę dla osób, które nie byli. Po pierwsze, był to jedyny sezon, który liczył 13 odcinków. Jedyny, bo wszystkie pozostałe miały 26. I pierwszy powód, bo też tak mówiłem, dlaczego akurat ten sezon miał 13 odcinków. I jedna z teorii brzmi, że dlatego, że powstało to. Bo zwróćcie uwagę, że przed tym nie było żadnego filmu, prawda? Z kucykami. Czyli był pierwszy sezon 26-odcinkowy, potem drugi sezon 26-odcinkowy i później mamy trzeci sezon 13-odcinkowy i powstały tylko 13 odcinków właśnie podobno dlatego, żeby stworzyć ten film. Tak samo jak opowiadałem to było, jak się to nazywało, Totalnej Porażki. Że tam też było, też wszystkie sezony mają 26 odcinków, za wyjątkiem tam 2 sezonów, gdzie masz jeden 13-odcinkowy i po nim od razu była kontynuacja, która też miała 13 odcinków. Więc to jest taka teoria, nie wiem czy to była prawda, bo to było 13 lat temu. Ale to był pierwszy właśnie powód, że jak ludzie widzieli, że to tylko 13 odcinków jest, to doszli do wniosku, że twórcy nie mają pomysłów i robią to jakby trochę na siłę, żeby to szybko skończyć. Więc to był pierwszy powód. Drugi powód, nawracanie antagonistów. W tym sezonie było aż 3 zwoli, którzy zostali nawróceni na dobrą ścieżkę, prawda? Jeżeli pierwsza z nich to była Babsit, tak? która dręczyła swoją kuzynkę. W tym samym sezonie była też Trixie, która miała, miała amulet alikornów. Kojarzycie, mam nadzieję. I trzecią rzeczą był Discord, tak? Który był kamieniem i Celestia przyprowadziła go z powrotem i powiedziała do Maestych, żeby go odczarowała, żeby nawrócić go na dobrą ścieżkę i na też się to w końcu udało. Zobaczcie, 13 odcinków, a mamy aż 3 zwoli, które zostały nawrócone na dobrą ścieżkę. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze trzeci, najpoważniejszy problem, przez który wielu fanów odeszło z fandomu. A tak, skrzydła. Została nie tylko została alikornem, ale została też księżniczką. Ludzie nie potrafili tego znieść. Byli tak tym wściekli, że część osób rzeczywiście odeszła z tego fandomu. I to był właśnie najgorszy moment, żeby wprowadzać serię, bo ludzie byli tak wściekli, że no to nie mogło się udać niby, nie? No ale to jest jeden z tych powodów. Dobra, przejdźmy do kolejnego meritum. Słucham? Pytanie jedno tylko. Dlaczego tak ludzie byli wkurzeni na to? Bo fanfiki wszystkim ludziom. No bo teoretycznie to jest pokazywane, że Alicorn jest lepszy od jednorożca, na przykład. A tak niekoniecznie musi być. Bo zobacz, ile mamy już Alicornów. Najpierw mieliśmy Celestię i Lunę, potem pojawiła się znikąd Credence, tak? I później nagle Twilight. I potem pojawiły się teorie, że alikorny się tak naprawdę nie rodzą, tylko trzeba sobie na to zasłużyć,
dopóki nie pojawiła się Flamingherz, która urodziła się Alicornem. Co też mnie wkurza. Tak, był jeszcze jeden Alicorn, ale nic o niej nie wiemy, oprócz tego, że była zakochana tam w jakimś cięciu, tak? Mówisz o niej. No ale mogę też błędy animacji. No, też... Nie, Big Macintosh to... Nie mówię o Macintoshu. Jeszcze raz, poczekaj. Były też błędy animacji, które jakimś cudem No, przeszły. błędy animacji sobie darujmy. Dlaczego? To miał być skrzydła i róg. To sam. Przeciętny kucyk raczej by nie był Alicornem. Nie byłoby na to szans. Samowy była. Tak, ale to był raczej, wiecie co? Ja bym wam to pokazał, bo była taka scena, bo to była taki trochę skrót myślowy. Był taki odcinek w Cloudsdale, gdzie były tam jakieś zawody i wszystkim postaciom dodawali skrzydła, nawet jednorożcom. Na przykład Minuet albo Twinkleshine, któraś z nich dostała skrzydła, ale rogu nie usunęli. I co, kolejne Alicorny? No nie, to tak jest kopiuj wklej na początku, nie? Że masz 5 kopii tych samych postaci. 5 line na przykład, czy 5 derby, nie? No to raczej było takie pójście na skróty, ale oficjalnie nikt nie powiedział, że to jest... Nigdy nie było chyba z tego samca, nie było okiera Alicorna. Tylko samice, czyli same klacze. Księżniczka Machintosh. Zwróć uwagę, no ale to było... Księżniczka budowlaniec. No to było błąd animacji akurat, ale tak, to cała księżniczka Spike, nie? Nie. Ogólnie wracając, bo trochę zeszliśmy z tematu. No jak zawsze, no. Wracamy do tego filmu. Ogólnie chodzi o to, że w filmie wszystko działo się trochę tak... Gdzie się cała akcja działa? W szkole. W szkole. I to jest właśnie też, jedna osoba się o to pytała. Bo to jest bardziej dla takich starszych dziewczynek, nie? Bardziej dla takich chodzących do szkoły. I jedno pytanie brzmi, skoro one chodzą do szkoły, to jak chcą wrócić do domu, zmęczone już tą szkołą, to czemu mają oglądać znowu o szkole? Tak? Ale dobra, wracając do tego. W pierwszym filmie mamy bardzo dużo dziur fabularnych. Tak? Pierwszym taką przykładową dziurą fabularną jest to, że skąd w ogóle Sunset widziała o tej koronie, tak? No, nie istniała ta korona, jak ona była w Equestrii, to nie istniała ta korona. Ona się pojawiła dopiero jak Twilight i May Six nawróciły Nightmare. Wcześniej tej korony nie było, skąd ona widziała? Pierwsze pytanie. Po drugie, skąd widziała, że ona znajduje się akurat w jej sypialni, czy nie wiem, jakiś radar miała czy coś, ale skąd by mogła to wytrzasnąć? I jeszcze o Sunset sobie porozmawiamy trochę później, bo to będzie też jeden z powodów, dla których to mogło się okazać klapą, ale... Co tam było jeszcze, bo teraz trochę tak zbiłem rytmu. Niektórzy mówią, że ten film był trochę taką podobną kalką do pierwszego odcinka pierwszego sezonu. Że ona poznaje główne Main Six, tak? I one mają bardzo podobne charaktery. O tym też sobie będziemy rozmawiać trochę później. Ale... Teraz kurde zapomniałem coś. Ogólnie wszystko opierało się tylko na jednej rzeczy, co było według mnie trochę kiepsko, bo to... Na czym opierał się ten film w pierwszej kolejności? Na jesiennym balu, prawda? I okazało się, że taka ważna rzecz, jak właśnie korona, która stanowi zagrożenie, ukrócili to do jakiejś zwykłej zabawy w jakiejś zwykłej, przeciętnej szkole. Trochę się to tak kupy nie trzyma. I dobra. Trzecia rzecz, o której jeszcze będę mówić dalej, to zaraz do tego przejdę. To jest właśnie pewna antagonistka, która tutaj się pojawiła, czyli pytanie numer 3. Aha, argumenty za jeszcze zapomniałem. Dobra, argumenty za tym, że to była klapa. No to jak już wspominałem, kryzys fandomu. Tak. Kolejna rzecz, 13 odcinków, no to już mówiłem. Już mówiłem, proszę. Nie miały kobiet. Nie miały kopy. Tak, to mniej więcej mówiłem. O, to jest wszystko, co mówiłem. Dobra, nauczyłem się na pamięć. Dobra, pytanie numer 3, które może trochę dać jasności na to. Czy Sunset Shimmersi, ta oto postać, była beznadziejną antagonistką? Ręka do góry, to mówi tak. Nikt.
O, jest jedna osoba. Tak, plus minus, niby tak, niby nie. Już mnie przekonać na poprzedniej trochę, tak. Dobra, to teraz postaram się przekonać pozostałych. Bo ja uważam, że trochę tak. Nie, trochę. Jeżeli nie byliście na mojej poprzedniej prelekcji, no to postaram się wam wyjaśnić. Po pierwsze, jej imię. Tak? Wspominałem o jej imieniu. To, że dostała ona... Dlaczego ona nazywa się w ogóle Sunset? Dlaczego nie nazwali ją na przykład Sunrise? Tylko akurat Sunset. Co to znaczy Sunset po polsku? To jest pora dnia. To jest pora dnia, kiedy słońce zachodzi, prawda? I my to nazywamy zachodem słońca. Po angielsku się to nazywa sunset. Ale kiedy słońce już zajdzie, czyli nastąpi koniec zachodu słońca, co się wtedy zaczyna? Słońca już nie ma, ale dalej jest widno, prawda? My po polsku nazywamy to zmierzchem. Czyli po angielsku twilight. Czyli kiedy dochodzi do końca zachodu słońca, zaczyna się zmierzch. Czyli kiedy dochodzi do końca jej, zaczyna się twilight. Oczywiście to może być zbieżność imion, ale okazuje się, że cały ten film opiera się na tym, że wszystko to, co posiada Sunset, przejmuje Twilight. Tam mam Twilight, ale on się tam ją molestuje, więc mam nadzieję, że wiecie, jak Twilight wygląda. Wszystko, co posiada Sunset, przejmuje Twilight. Okej, pierwsza rzecz. Z czego się dowiadujemy o pierwszej rzeczy na temat Sunset Shimmer? Pierwsza rzecz w filmie. Kiedy już ukradła to i na turze. Małżenicą. Była kogo? Celest. Tak, była uczennica Celestii, która uciekła, tak? Kto zajął jej miejsce? Twilight. Czyli mamy drugi argument, że po Sunset, po zachodzie słońca mamy zmierzch, czyli po Sunset mamy Twilight. To jest druga rzecz, którą dowiadujemy się pierwsza ogólnie, ale to jest pierwszy przypadek. Dobra, ale kiedy Twilight już ląduje w świecie ludzi, poznają tam jakiegoś typa, nie pamiętam jak się nazywało do końca. Kojarzycie jakąś? Kogo ona tam poznała? Flasza sen. Sasha Sensei tam. Nie. Co? Melodia jakaś gra, to nie mój telefon jakby co. Bo sam grał pewną moją cosplay, to Nie, zaczęły się koncerty chyba. Zaczęły się koncerty. Dobra, wracając do tego, bo znowu bijamy się. Ona poznała pewnego jegomościa. Mówicie, że to był Flash Sentry, prawda? Co się stało? Flash zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Dosłownie. Ale wiecie co? Wiecie, że on miał dziewczynę. No Sunset Shimmer. Sunset Shimmer. Kto z kim zerwał? Flash Center z Sunset Tak, Shimmer. Flash rzucił Sunset, dał jej kosza i zakochał się w Twilight. Zobaczcie, czy to jest przypadek? Najpierw Twilight ma imię, które następuje po Sunset, potem jest bycie uczennicą Celestii i później jeszcze ten Flash Sentry, prawda? Ale to nie wszystko. Jak już wspominałem, na czym się opierał cały film? Na jesiennym balu, prawda? Chyba nawet to pokazuje tutaj tak. Tak, pokazuje, czyli że najpierw była uczennicą Celestii, potem była dziewczyna, to co była dziewczyna? Zakochał się w Twilight, choć poprzednio jego dziewczyną była Sunset, ale jest jeszcze jeden argument, najpoważniejszy z tych wszystkich. Właśnie jesienny bal. Kto go wygrał w filmie? No Twilight. A kto był księżniczką w poprzednich latach? Sunset. Czy wy to widzicie? 4 argumenty. Raz, 2, 3, 4. A teraz będą jeszcze ciekawostkę wam dam. Skoro Sunset, zachód słońca, po Sunset następuje zmierzch, czyli Twilight, to co następuje po zmierzchu? No. Mrok. Tak. Czyli już wiemy, co będzie po Twilight, co nastąpi. A oczywiście to zbieżność imion. Ale to nie wszystko. Ponieważ... nie wiem, czy ja tu mam... Tak. Kolejne problemy z Sunset Shimmer. Moje pytanie brzmi... Dlaczego Sunset nie ukradła korony po raz drugi? Ponieważ, jak się dowiadujemy, ona ukradła koronę ze szkoły Canterlot. Ona ukradła ją. Przyszła do świata kucyków, tak?
i chciała zamienić fałszywkę na... Chciałem powiedzieć, zamieniła fałszywkę na podróbkę, ale to nie o to chodzi. Prawdziwą koronę na podróbkę chciała zamienić, czyli ona ukradła tą koronę. Teraz moje pytanie brzmi, dlaczego nie zrobiła tego drugi raz? Dlaczego ona trudziła się, żeby... Po co ona robiła w filmie? Ona starała się upokorzyć Twilight, tak? Robiła jej zdjęcia, chciała donieść, że zniszczyła tam całą salę gimnastyczną. No ogólnie chciała ją upokorzyć. Ale pytanie, dlaczego, skoro jej motywem było zdobycie tej korony? Dlaczego tak się trudziła, zamiast spróbować ukraść tą koronę drugi raz? Jeżeli ktoś będzie mi mówił, że ta korona była później pilnowana jak oczko w głowie, no to ja tego nie kupuję, no bo w przeciętnej szkole zwykła korona, która miała być tylko zwykłą nagrodą, jest pilniej strzeżona niż korona, która bez niej cała ekwestia jest zagrożona, w pilnie strzeżonym zamku. To jeżeli Sunset potrafiła wykraść tą koronę z pilnie strzeżonego zamku, tak, przez wielu obrony, to nie byłaby w stanie drugi raz ukraść tej samej korony Słam. Ale obrona, jakby, że tak powiem, ochrona w zamku mogła się nie spodziewać tego, że ona przejdzie przez lustro. Się teleportuje do środka zamku. No dobra, no ale ona musiała przez te korytarze jakoś przejść. Bo ona nie pojawiła się od razu. Ułatwiła jej to magia. W świecie Quetzalcoatl Ale to w magia. świecie, ale zapominacie o jednym. Pamiętajcie, że w świecie kucyków ona działała sama, a w świecie ludzi nie była sama. Prawda? No właśnie. I na pewno byłaby w stanie, nawet jeżeli przykładowo ktoś może powiedzieć, że Twilight mogłaby ją powstrzymać od tego, żeby tą koronę ukraść, ale ona miała pomagierów. Prawda? Steve'a i Snape'a. I oni mogli bez problemu jakoś się na tej Twilight skupić, a ona mogłaby się skupić na koronie albo na odwrót. W każdym razie zwróćcie uwagę, że ona nie, tak naprawdę jak się oglądało ten film, to dochodziło się do wniosku, że ona nie chciała zdobyć tej korony, ona chciała po prostu Twilight upokorzyć. Dlaczego? No bo nagle zaczęła się jej stawiać czy coś. Ogólnie to też brzmiało zabawnie, że cała szkoła się zaczęła bać Sunset Shimmer, jakby to był jakiś predator. I nie wiem do końca dlaczego tak było. Nie wiem, czy miała tak na każdego haka, trochę to wydaje się mało realne. Zwłaszcza, że no dziwnie zachowywała się, ale to co później się dowiadujemy o Sunset wygląda jeszcze gorzej, bo zwróćcie uwagę ile ona ma talentów. Prawda? Rysuje komiksy, tam gra na gitarze, ma wiele talentów, nie będę wymieniał po spoilery, ale tutaj ona całą swoją energię poświęca tylko na Twilight. I to jest słabe według mnie, bo ona, jeżeli byłaby mądrą antagonistką, to zamiast skupiać się na Twilight, skupiłaby się na tej koronie. To było jej głównym celem. W końcu, nawet jak nie wygrała tej korony, tylko wygrała ją Twilight, to zwróćcie uwagę, że ona zaczęła ją szantażować, tak? Niszcząc tam, żeby portal i tak dalej. Ale to trochę nie ma sensu. Dlaczego Sunset nie mogła próbować tę koronę zdobyć po raz drugi? Może strzelamy pomysłami, rozumiem, tak? Czy to... No tak. No dobra, no to jeżeli na przykład zostałaby przyłapana, no to by cała jej reputacja, całej, powiedzmy, siła w tej szkole, no poszłaby, nie byłoby jej. A Problem? jeżeli dokucza Twilight, no to nie dość, że wygra koronę, to jeszcze dziewczynę, która też chce być popularna, położy, no nie wiem, Wiesz co, problem polega na tym, że reputacja Sunset Shimmer jeszcze zanim w ogóle się Twilight pojawiła, już leżała w gruzach. Bo koniec końców wszyscy się jej bali. No, nikt nie chciał brać udziału i wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład jeżeli jest już jak siedzą one, są ułożone ławki i masz kandydatki siedzące na tych krzesłach, nie? I każda z nich po kolei się przedstawia, jedyna, która tam jest Sunset, no to królową jesiennego baru zostanie krzesło, które stoi obok niej. No, ona miała szarganą reputację już od samego początku. ale być może jej chodziło o co innego, żeby być właśnie tą, że jestem zła, jestem królową i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że każdy się jej bał, to było wiadome. Nikt nie chciał zostać królową jesiennego balu, ale kiedy okazało się, że pojawił się ktoś nowy, no to w tym momencie
Jakie ona miała argumenty przeciwko wszystkim, żeby oni na nią zagłosowali? Żadnych nie miała. Jeżeli ktoś będzie mówił, że miała jakieś na nich haki, no to głosowanie i tak było tajne, tak? Nie było wiadomo, kto głosował na kogo. A wiemy, że wygrała to Twilight, więc nie miała żadnych argumentów przeciwko temu. A zwróćcie uwagę, ile trudu ta Sunset musiała sobie nadać, żeby w ogóle to Twilight upokorzyć. Tak jakby ta korona przestała mieć dla niej znaczenie. Co jest według mnie absurdem, bo ona chciała tę koronę za wszelką cenę. To dlaczego się na niej nie skupiła, tylko skupiła się na Twilight? Jakby co to mówi. Dobra, to jest właśnie powód. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której mówiłem, nawrócenie. Zwróćcie uwagę, że praktycznie każda postać, taka jak Trixie, Discord, żeby się zreformować, potrzebowali na to czasu, a Sunset nanosekundę zamieniona, już płacze, już jest jej przykro, już należy jej we wszystkim wybaczyć, nie? Tak całkowicie obróciła jej się osobowość o 180 stopni. To jest trochę dla mnie absurdem, no ale ostatecznie w końcu, albo później będę o tym gadał. W każdym razie, jeszcze jeden argument, zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednym argumencie. Zapomniałem już. No ale koniec końców zwróćcie uwagę, że ona wyszła tutaj dość kiepsko tak naprawdę. Ja osobiście niezbyt, to znaczy ja lubię Sunset oczywiście, bardzo lubię Sunset, ale w pierwszym filmie mi się nie spodobała, bo jako antagonistka mogła zostać lepiej napisana. Prawda? Zgadzacie się ze mną, że mogła zostać lepiej napisana? Bo tutaj robi wszystko trochę na siłę i serial, ten film pierwszy chce na siłę nam pokazać, jaka to jest suka. Dosłownie na siłę. Że nie ma ona praktycznie żadnej empatii, co jest trochę absurdne, bo ona jest elementem empatii, że nie ma w ogóle żadnej pozytywnej cechy. Żadnej. Pokazujemy Sunset jest suką i koniec. I tyle. Trochę słabe według mnie. Mogli ją trochę rozbudować. Zwróćcie uwagę, że my nie znamy w ogóle jej backstory. Nie wiemy, dlaczego była zła. Nie wiemy, jak wyglądała jej przeszłość. Wiemy tylko, że była uczennicą Celestii, ale to wszystko. To za mało chyba trochę, prawda? Wtedy dowiadujemy się w komiksie, ale nie wiem, czy to komiks. Ale ten komiks pojawił się dużo później niż ten film. Prawda? A my mówimy tylko o tym filmie. Tylko o tym pierwszym filmie. Nikt o niczym więcej. Zwróćcie uwagę, że Tempest Shadow na przykład miała lepiej rozbudowaną swoim backstory, tak? Ona też się pojawiła tylko w jednym filmie i straciła róg, tak? Miała róg i przez to wszystkie kucyki się jej bały, unikały jej, tak? No i mamy te backstory piękne, a Sunset Shimmer zero. Nic się o niej nie dowiadujemy w pierwszym filmie, podkreślam. Bo ona tylko w pierwszym filmie była antagonistką, prawda? Czy nie? Czy była jeszcze? Chyba tak. Chyba tak, ale nie będę spoilował, może tak, może nie. Dobra, przechodzimy dalej. Pytanie czwarte. Czy ludzkie postacie mają identyczne osobowości co ich kucykowe wersje? Ręka do góry to mówi tak. Cieszy mnie to, że mówicie na to nie, bo rzeczywiście tak nie jest. I kto jest najlepszym tego przykładem? Tak. Tak. Mamy tu dwie postacie. Księżniczka Twilight Spark. Sci-fi. Specjalnie nazwałem ją Sci-fi, dlatego że ona też jest Twilight Spark, bez dopisku księżniczka. Więc mamy taką postać i taką postać, tak? Księżniczka Twilight Spark i Sci-fi. Czym się one różnią? Wszystkim. Wszystkim. Wyglądem, rodzicami, tak? Bratem, wszystkim. Dobra, wymieńmy sobie po kolei różnice między naszymi dwiema kobietami. Pierwsza rzecz. Księżniczka Twilight Spark była jednorożcem, co prawda, ale stała się alikornem, tak? Sci-Fi nie jest alikornem. Druga rzecz, ma zamiłowanie do książek oraz magii, w sensie księżniczka, a Sci-Fi ma? W filmie nie. Do nauki oraz do, jak ktoś tam powiedział, technologii. Kolejna część. Mentor to księżniczka Celestia, prawda? No. Sci-Fi ma kogoś innego, bo Sci-Fi nawet nie znała Celestii, prawda? Sci-Fi nie znała nawet Celestii. I nie będę mówił, kto to jest, ale to jest taki mentor, nieważne. Brak wady wzroku, tak. To jest kolejny element. Twilight Spark nie nosi okularów. Natomiast Sci-Fi jak najbardziej.
ma wadę wzroku, jak to powiedziała, od dzieciństwa. Dobra, kolejna część. Najprawdopodobniejsza sympatia księżniczki Twilight Park to jest Flash Sentry, a Sideway? W filmie to było pokazane, więc to nie jest taki spoiler. No, no, go tam... Timber. No tak, dobrze mówisz. Timber Spruce. Czyli brat... Glorious. Proszę? Glorious. Glorioso, tak. Z lasu Everfree. Jak wygląda to u pozostałych bohaterek? Czym się różni Fluttershy kucykoła od Fluttershy ludzkiej? Słucham. Moja koleżanka mówiła, że w Equestria Girls Fluttershy nie jest ani Flutter, ani Shy. Co to znaczy? W sensie gdzie? W czym? No, w Equestria Girls. Aha. Ale nie wiem, co to znaczy, nie? Shy to jest nieśmiała, tak? I know, znaczy tak, wiem, ale... A chyba chodzi o kontekst bardziej. Znaczy, kto według ciebie wygląda na większego sadystę? Co? Sadystę. Kto wygląda według ciebie na większego sadystę? Czy większym sadystą jest Equestria, Fluttershy, czy Equestria Girls? Tak. Okej. No jak myślisz? Nie wiem. Nawet nie mogę... Dobra, to podam ci takie porównanie. Przyjmijmy, że one mają dobry charakter, dobra? Kucek. Na bank kucek. No nie wiem, zobacz. Tutaj masz kucyka, który większość, nie wszystkie, ale zdecydowaną większość trzyma uwolnionych. Są uwolnionych. A ludzka trzyma wszystkie w zamkniętym plecaku. Zacząłem po prostu Przez cały dzień o scenie, gdzie na Grand Gala Bingala ona jej się nie udał ten wieczór i goniła te zwierzaki zamiast być miła dla nich. no tak, Ja dlatego pomyślałem, że może... mogłeś tak pomyśleć, no ale mi chodziło właśnie o tym, kiedy były normalne. No zwróć uwagę, że Flutterka z Equestria Girls, ona trzyma jej w plecaku zamkniętym. Zobaczcie, po pierwsze nie dość, że doprowadziła do zagrożenia dla nich, bo mogłyby się one udusić tam w ciasnym plecaku, to po pierwsze, a po drugie złamała regulamin szkoły, prowadząc zwierzaki do szkoły. Ale przepraszam, No. mówimy w liczbie mnogi o zwierzaka, bo ja kojarzę, że one tylko trzy były kurzaki. 3 chyba, no. Było tam więcej, był chyba tam nawet pies. Tak jakiś chyba. Tak. Był królik, na pewno, Bany. I był chyba pies i ptaszek jeden chyba. To był nie pies. A możliwe, ale na pewno więcej niż jeden. Dlatego mówimy zwierzaki. Nie tylko jeden. Okej, Twilight miała Spike'a. Ale to był tylko on. A ona była nawet ktoś się tak bardzo nabijał i była nawet na YouTubie taka przeróbka, gdzie otworzyła na plecak i dosłownie cały ekran się zapełnił zwierzakami, które trzymała w plecaku, prawda? Tam mam wypuszczony ten bubel z ten tam, tak. To było oficjalne. No tak, zgadza się. No ale tutaj ludzka, można powiedzieć, że ludzka Fluttershy trzyma zwierzaki bardziej na uwięzi niż ta z kucykowych. Więc no to trochę na minus, ale dobra, podajemy może inny przykład. Rainbow Dash na przykład. Zobaczcie, że Rainbow Dash miała inne sposoby badania bohaterek. Zobaczcie pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Tak? Jak one się poznały? No, nie poznały się w jakiś zwyczajny sposób. No dobra, oskarżyła ją, że jest szpiegiem. Ale to trochę za mało. Zwróćcie uwagę, że w filmie było to bardziej rozbudowane. Bo ona poddała, w sensie ta ludzka, poddała Twilight próbie, prawda? Żeby sprawdzić, czy ona się podda w tej walce w piłce nożnej. I z racji tego, że się nie poddała, to mówię, skoro nie umiesz się poddawać, to ci zaufam. Czyli to jest już pewna różnica. O, jeszcze jedna ważna, ciekawa rzecz odnośnie Fluttershy. Zwróćcie uwagę, że w pierwszym odcinku pierwszego sezonu Fluttershy podekscytowała się Spike'iem. Dlaczego? No bo Spike był smokiem. Ona nigdy nie widziała małego smoka. Tak przynajmniej się do tego przyznawała. Nigdy nie widziała smoka małego. A tutaj mamy Equestria Girls i mamy Flutterkę, która ekscytuje się zwykłym psem. No, trochę takie na siłę co zrobione, no ale...
Co tam jeszcze ciekawego, żeby tak nie zbijać trochę z tematu? Te trio małe, Możliwe znaczkowanie. O tym porozmawiam sobie trochę później, bo mam jeszcze na ten temat trochę do porozmawiania. O Spike'u też. Tylko ja staram się takie pytanie wymyślić, żeby nie było to, co będzie później. Postacie. No nie, chyba nic na razie nie wymyślę, to co będzie później. Ale dobra, uzgodniliśmy, że pomimo, że one są do siebie bardzo podobne, to nie są one tymi samymi postaciami. Przejdźmy sobie dalej. Aha, jeszcze pytanie jedno. Które z nich bardziej lubicie? Ręka do góry, kto woli księżniczkę, kucykową księżniczkę Twilight Spark. Kto lubi bardziej? No jestem trochę zaskoczony tym, a kto woli Sideway? Czyli osoby, które nie podniosły ręki ani dla tych, nie lubią ani jednej, ani drugiej, rozumiem. Okej. Można lubić. Niech będzie. Znaczy porówno. No dobra, może i porówno, czyli wcale. Dobrze. Przechodząc dalej w takim razie. Aha. Nieważne co to było. Dobrze, że nie spojrzałeś. Spoilery były. Nie, akurat nie. Dobra, kolejne pytanie numer 5. Dlaczego niektóre postacie ludzkie mają inny kolor swoich pierwowzorów? Jak myślicie? Żeby wyglądały. Jak ludzie. Że wyglądałyby dziwnie? Tak, jakby dziwnie wyglądały. Dyskryminujecie w ten sposób. Jeżeli kolor skóry musi taki na ekranie, jakby człowiek ludzie. To było, wiesz co, trochę dyskryminujesz. Bo Fluttershy na przykład jest dalej żółta, tak? Ale troszkę jaśniejsza jest to niż kucyk. My jako widownie inaczej byśmy postrzegali je. To jest właśnie ciekawa rzecz. Wybieranie, to jest rasistowskie. Bo wybierają postacie, dlatego że są za czarne, tak? No popatrzcie sobie na ten przykład. To jest wybieranie postaci. Zwróćcie uwagę, po prawej stronie, czyli to, tak? I tak by wyglądały te trzy, nie? Po prawej stronie. Tak by wyglądały, gdyby miały ten sam kolor co kucyki. I zwróćcie uwagę, że ich czarne kolory zostały wybielone. Prawda? I nie wszystko. Zwróćcie uwagę, że zamienili tak jakby kolory ubrań. Tak jak te spodnie, tak jak ona ma skórę taką, to dali jej spodnie tego koloru. Big Macintosh, który powinien być czerwony, dali mu koszulkę czerwoną, żeby bardziej pasowało do postaci, więc no absurd, no nie absurd. Że te postacie są zbyt czarne, żeby Nie to chodzi było. o czarność, Proszę? naprawdę chodzi zwyczajnie o wizję artystyczną. Nie dałoby się sprzedać takiej lalki, nie dałoby się dalej oglądać. Dlaczego nie? To jest obrzydliwe, ten czerwony Wiktor. To jest obrzydliwe. Dyskryminujesz teraz, wiesz? Kolory. To jest To nie są brudasy, czy jak ci się tam... Ale ta po lewej ona jest, wiesz, ona nie ma, wiesz... To jest bardziej ludzka. Ona zaraz padnie, ona jest taka błędna, no wiesz. Nie kapuję tego. To, że jest innego koloru, to już czyni ją jakąś bardziej, nie wiem. To jest rasistowskie według mnie. No to nie jest rasistowskie. Nie jest rasistowskie, no jak tak uważam. Dobra, idziemy dalej, bo czas coraz mniej. Pytanie numer 6. Czy magia kucyków istnieje w świecie ludzi od dawna? Ręka do góry, i taką. Tak. No to ręka do góry, a nie mówicie tylko tak. Dobra, pokażę wam, że istnieje, ponieważ oczywiście zanim w ogóle Sunset przeszła przez portal, to pierwszy raz to my wiemy, że ta magia tam była, prawda? Był las, to jest raz, był kamień, to dwa, ale więcej nie będę mówił, bo spoilery. Ale to co mówicie jest prawdą. Dobra, pytanie numer 7. Czy Spike Sequestry jest w ogóle potrzebny w serii? Mówimy oczywiście Spike Sequestry, no to z serialu. Jest potrzebny tam? Nie. Jest Nie jest potrzebne, żeby go jeszcze bardziej uwalić jako postać. O tym sobie porozmawiajmy po kolei, ale okazuje się, że jest bardzo potrzebny. Sunset go brał jako szantaż.
Tak, właśnie dlatego. Musiała być jakaś panna w opałach. Musiała być jakaś panna w opałach, bo inaczej jakby tej panny nie było, no to Twilight by nawet nie została wciągnięta, co wydaje mi się i tak trochę absurdem, no bo mogłaby w pewnym momencie wyjść z tą koroną na zewnątrz i po prostu Sunset, zwłaszcza, że Spike nie był tak naprawdę jej szantażem. Ona miała inny szantaż. Duży, wielki młot, którym chciała rozwalić jakąś tam skałę. I tak nie zadziałał. No nie zadziałał. W ogóle widziałem taki obrazek kiedyś piękny, w którym to wzięła ten młot, walnęła tym młotem, tylko że ten młot przeleciał przez portal i walnął w łeb jakąś inną postać, która była po drugiej stronie. Było coś takiego, nie pamiętam teraz do końca. Jakby tak Celestia Właśnie, oberwała. co? Jakby Celestia tak oberwała, byłoby śmieszne. Od Sunset, nie? No. Mogłoby być to dość zabawne. Dobra. Idziemy dalej. I teraz trzymamy się cały czas tego Spike'a. Pytanie numer 8. Czy Spike w kwestii mógł być człowiekiem serii? Ręka do góry, kto mówi tak. Ja też myślę, że tak. 1, 2, 3. Okej. Osoby, które powiedziały nie, dlaczego? Chciałbym, żeby chociaż jedna osoba, która nie podniosła ręki, powiedziała, dlaczego nie mógłby. Wstydzicie się odpowiedzieć? Nie lubią Spike'a. A, nie lubią Spike'a. Trochę słaby argument. To się zgadza. Bardzo dobre argument. Było takie pytanie, bo zobaczcie, Spike jest rzeczywiście największą ofiarą całej tej serii, No, prawda. ponieważ, cóż, no dobra, pierwszym razem został, tak jakby on sam się wrzucił do tego portalu, ale dlaczego został w ogóle psem? I nie miał aż takich zwykłych nawyków, ale zobaczcie kilka przykładów, ponieważ padło kiedyś takie pytanie, dlaczego Spike nie mógł być człowiekiem? Było takie pytanie. I jedna z autorek, tam artystek, odpowiedziała na to pytanie. I to pytanie brzmi po polsku, że po pierwsze to byłoby dziwne, gdyby Twilight trzymała małego chłopca w plecaku. A myślę sobie, co? Biedny jest ten Spike, nie dość, że nawet jeżeli zrobiliby z niego człowieka, to i tak by wylądował w plecaku. No bo wyobraźcie sobie, tak? Spike wylądował w plecaku dlatego, że psów nie można mieć w szkole. Prawda? I tutaj przychodzi Megan McCarthy i odpowiada, że to byłoby dziwne dla Twilight, żeby człowieka trzymać w plecaku. Znaczy, jeżeli mogę, ja bym powiedział, że może jej interpretacja jest taka, że Spike jest na tyle młodszy, że on by był chłopcem, który nie pasuje do tej szkoły. Chociaż, no nie no, A z by drugiej był... strony CNC Dokładnie, to... Do tego jeszcze przejdziemy, Dokładnie, więc taki chłopiec... Mamy tu dużą rozbieżność, ale o tym zaraz wam powiem. Ale pierwszy argument jest bardzo obrażający Spike'a, że nawet jak byłby człowiekiem, to i tak by do tego plecaka trafił. I pytanie dlaczego. A druga rzecz, że smok przechodzący przez portal nie będzie taki sam jak kucyk. Co jest też według mnie bardzo dziwne, ponieważ pojawiają się tu postacie, które nie są kucykami, a stały się ludźmi, prawda? Kojarzycie? Nie kucykowe postacie, które były one pokazane chyba w filmie czy w serialu. Syrenę przede wszystkim. No ale właśnie nie syreny. Nie syreny. O syrenach sobie jeszcze porozmawiamy, ale były inne postacie, które nie były kucykami, a stały się ludźmi. Osioł, klamki. A tak, Diamentowe psy, tak. To jest taka ironia, że psy stali się ludźmi, a smok stał się psem. A żeby było śmiesznie, dlaczego Winona jest dalej psem? Zwróćcie uwagę, to jest idealny przykład. Zobaczcie, tu mamy Spike'a, który ma palce, ma kciuka, tak? Trzyma, pisze na liście, mówi ludzkim głosem, zachowuje się jak człowiek.
A po drugiej stronie mamy psa Spike'a, mówię po się Sideway, tak, który nie mówi, który zachowuje się jak typowy pies, tak jak macie tutaj. Nie ma palców takich jak człowiek. No totalna dyskryminacja według mnie. To może Więc to też... Słucham? jakby przepchnęli kucyka z ludzkiego świata, to przez portal stał się człowiekiem w kucykowym świecie. Jeszcze raz? Gdyby w drugą stronę z ludzkiego świata przepchnęli zwierzę kucyka, to stał się człowiekiem w kucykowym świecie. Aha, że w sensie tak jak było, wiem chyba o co ci chodzi, że kucyk, no tak, bo tam masz konie prawdziwe, tak? O to chodzi. No tak. Masz rację. To byłoby ciekawe, jakby to wyglądało. Chociaż zwróćcie uwagę, że one tak naprawdę nie starają się unikać te dwa światy. Jakoś ich ze sobą nie łączą, ale do tego jeszcze przejdziemy. Dobra, idziemy z kolejnym pytaniem. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Czy wiek postaci odzwierciedla wiek kucyków? Ręka do góry, kto mówi tak. Czyli, dobra, ręka do góry, kto mówi nie, bo ja chcę zobaczyć, czy jesteście tacy nieśmiali. Wszyscy? Nie wszyscy podnoszą rękę. Nie wszyscy podnoszą rękę. Osoby, które nie podniosły rękę, powiedzą, dlaczego uważacie inaczej. Nie odpowiecie, prawda? Ciężko jest ocenić. No. Dobra, to zróbmy porównanie, ok? Przykładowo dyrektorka Celesty, ile ona może mieć lat? 1200, może 1100. 40. Proszę? 40. No co 40? Jakie 40? Dyrektorka? No, dyrektorka. No, Jeżeli wiek postaci odzwierciedla wiek kucyków, to ona musiałaby mieć ponad 1000. ale W nie końcu Celestia żyje ponad 1000 lat. nie odzwierciedla. Proszę? No nie odzwierciedla. Ale tutaj, To jest właśnie pytanie, ile mają one lat, tak? Więc to jest ciekawe, bo jeżeli to byłoby prawda, to oznacza, że był pewien moment, że Celestia i Luna istnieją w świecie kucyków, ale w ludzkim nie. Jeszcze nie. No chyba, że będziemy mówili o różnej strefie czasowej, ale to raczej słaby argument, bo jakby tak było, to Sunset byłaby staruszką chyba, znaczy staruszką, może nie staruszką, no ale inaczej to wyglądało. Ale to jest jedna rzecz, kolejna rzecz. Jaka jest różnica wieku między Big Macintoshem, Applejack czy Appleblum? Wszystkie chodzą do tej samej szkoły, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Wszyscy są uczniami tej szkoły, a różnica wieku między nimi, słucham. No właśnie, a czy to się nie nazywa liceum Canterlot? To znaczy, bo problem tam jest. Tak, to się nazywa liceum Canterlot. To się nazywa liceum Canterlot. I żeby było ciekawie, albo dobra, będą spoilery, to może nie będę mówił. W każdym razie, to jest prawda. I zwróćcie uwagę, że wszystkie główne postacie chodzą akurat tam, tak jakby to była jedyna szkoła w całym Canterlocie, tak? Słucham. No już nie mówiąc o tym, że ja bym powiedział, że w świecie kostiumów Main Six są już za stare na chodzenie do liceum. One żyją Tak. życiem dorosłym, zajmują się Tak. małymi dziećmi, mają normalne prace i tak dalej. Dokładnie, zwróć uwagę, że Twilight przestała być uczennicą Celestii, Jest studentką. jest studentką. Aha, whatever. Tak. W sensie, no to samo w sumie, może inaczej, nie wiem, może inaczej to czytuję. Chodzi o to, że ona już nie pisała Dear Princess Celestia od momentu właściwie po tym też filmie już chyba nie pisała listów do niej, prawda? To ona pisała w pierwszych 2 sezonach, nie wiem czy w trzecim Czyli było. też pisała. Proszę? Czyli też pisała w trzecim. A w 4? W czwartym już tylko, no, już nie bardzo, już pisali z tego do niej. No właśnie, i to, czyli w pierwszych 3 sezonach była, a później już nie, więc to tak też trochę się nie trzyma kupy. Ale jest jeszcze jeden powód tutaj, o którym będziemy właśnie między innymi rozmawiać. Bo to rzeczywiście te 3 rodzeństwo, no nie wiem, znacie takie historie, żeby trójka rodzeństwa chodziła do tej samej szkoły jednocześnie? Nawet jeżeli weźmiemy podstawówkę ośmioklasową, no możliwe to jest, owszem. No, No ale Canterlot, jak tu zostało wspomniane, trwa chyba 3 lata, 3-4 lata, to trochę za... Trudno. No,
Raczej mało prawdopodobne, żeby to było możliwe. Znaczy, to się kupy nie trzyma, jeżeli co trwa 3 lata, mnie 4, to Sunset Shimmer już 3 razy wygrał. Do tego zaraz przejdę. Do tego zaraz przejdę. Właśnie to jest to, o czym mówisz. Sunset Shimmer została księżniczką jesiennego balu 3 razy, a za 4 razem poległa. Ile lat ona tam chodzi, nie? Co by oznaczało, że po pierwsze nie tylko jest starsza od wszystkich bohaterek, ale po drugie ona się w ogóle nie uczy. Ona kibluje. Ona... Przygotowuje się na bal. Zwróćcie uwagę, że jak 4 razem poległa, nie było jej ostatni rok. Nie było i później jeszcze było tam parę lat chodziła, więc ona kiblowała. To jest takim totalnie absurdem, bo ona odpowiadała na pytania Sideway. To dlaczego, co? Dobra, z WF była słaba. Dobra. Sideway jest bardziej sprawna fizycznie niż Sunset, prawda? No, wiadomo, ale to nie wszystko. Sunset było więcej tej śmieszności. Czemu wszystkie główne bohaterki chodzą do tej samej klasy, skoro kucykowa Fluttershy jest o rok starsza od kucykowej Pinkie Pie? Była scena w serialu z Gildą, gdzie Pinkie Pie mówiła, że ciotunia się wszystkim zajmie Fluttershy, na co oburzona tak Fluttershy mówi I am older than you, czyli jestem od ciebie o rok starsza. Ale w serialu widzieliśmy wiele razy, kiedy one chodziły do te same zajęcia miały. Więc ale to o co chodzi? Fluttershy kiblowała, jak co tam? Osmanteria. W niektórych edukacjach tak jest, że jak ktoś na przykład sobie lepiej radzi z przedmiotu, to może być klasy wyżej albo klasy niżej. I to nie jest tak jak u nas pierwsza moja klasa, tylko po prostu poziomami. Poza tym w niektórych szkołach możesz wybrać sobie u nich przedmioty w ostatnich 2 latach liceum, te, które będziesz chciał potem studiować, więc możesz iść z tym samym, na tą samą matematykę dla zaawansowanych, co idzie licealista 3 klasy niżej. I oboje się uczycie tego samego. Dobra, słucham. No, tak samo u mnie na przykład w szkole jest, na moim przykładzie mogę powiedzieć, że u mnie większość jest 0,9, ale na przykład ja jestem 0,8 i to też jest pomiędzy nami różnica wieku, a jedna dziewczyna jest 2010 rocznik i po prostu mogła pójść do szkoły wcześniej, po prostu, na młodsza. I mają 3 lat? Tylko, że u nas to, wiecie jak u nas działa system edukacji, że u nas w każdym roku jest eksperymenty, słucham. No u mnie jest tak samo właśnie, no, połowa była 0,4, połowa była 0,5 i czasami mówię pół na później. No to ja wam powiem jeszcze większy absurd. Pojawiła się tutaj Sunset Shimmer, pojawiła się tutaj Twilight i ona została przyjęta do tej szkoły tak, nie podając w ogóle swoich danych, nie podając swojego adresu zamieszkania, bo zwróćcie uwagę, że Twilight nie ma domu. Ona spała Szkoła. w bibliotece i została mimo to przyjęta. Dlaczego? Czy szkoła pozwala na coś takiego, żeby przyjmować uczniów, nie podając nawet adresu zamieszkania czy rodziców? No nie. Jest na to wytłumaczenie. Miasto sanktuarium. Nie pytają cię o żadne papiery, wypisują ci to, co chcesz. Bo boją się, że jesteś nielegalnym imigrantem i jeden z tych problem. W szkole też? Wszędzie. Bo tu nie decyduje, tak jak u nas wójt, to u nich prezydent miasta. No ale musisz udowodnić, że jesteś imigrantem. Twilight nie pokazała żadnych dokumentów tak naprawdę chyba, pokazując, że o ja jestem z Equestrii czy coś. Nic, nic nie okazało, nic nie miało. No właśnie, no to dlaczego to kupiły w ogóle, jeżeli to mówisz to, co mówisz jest prawdą? Czy Celestia jest niepoważna, przyjmując sobie byle kogo, byle kiedy zechcą? Słucham. Odpowiadając na twoje pytanie, tak, bo miasta sektoralne, z tego co rozumiem, to po prostu one nie raportują do innych służb, prawda, że ktoś jest imigrantem, ale Twilight powinna cały czas móc w szkole powiedzieć, że ona stąd nie jest. To ja zaraz wam powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz, chociaż może do tego dojdę później, bo zwróćcie uwagę, dobra, może teraz to powiem. Zwróćcie uwagę, że to, co się dzieje w tym Canterlocie, to jest totalne tabu. Ten Canterlot High to jest totalne tabu. One w ogóle nie komunikują się z władzami z Canterlotu. W sensie władza, czyli tam, nie wiem, prezydenci, czy tam burmistrzowie. Zobaczcie, ile do katastrof się tam dzieje. Rozprzestrzenia się magia, która wnika w telefony, tam
w lustra i one nie informują o tym służb. Zadzili front szkoły. Dlatego Wiedzią było, żeby Sunset Shimmer go była, masz tu szpachę cię. A ten ziemi zrobiły też. ja tego trochę nie kupuję, szczerze powiedziawszy, ale dobra, o tym jeszcze sobie porozmawiamy, bo mieliśmy mówić tylko o wieku postaci, ale przejdźmy dalej. Dobra, i to jest bardzo ważne pytanie, czy ludzka Sunset Shimmer istnieje? Ręka do góry to mówi tak. Miał nawet na ten film, ale nie powstał. Nie powstał. Ręka do góry to mówi tak. Zaraz powiem wam pewną ciekawą teorię, która nie jest moja, bo ja się dowiedziałem o tym, bo ostatecznie Sunset Shimmer się nie pojawiła. I powstała bardzo mroczna teoria, że ta postać zamordowała tą postać i zajęła jej miejsce. Co byłoby wytłumaczeniem, w jaki sposób ona dostała się do tej szkoły i w jaki sposób tam przetrwała. W sensie pojawił się kucyk, który przeszedł przez portal, nie wiedząc gdzie jest, nie wiedząc, że jest człowiekiem, nie wiedząc co robić, a mimo to była w stanie się utrzymać. I nawet małą rezydencję się doczekała, tak? To znaczy jest bardziej kawalerka, no ale mimo wszystko. Uczennica, niepełnoletnia prawdopodobnie nawet. Dlatego teoria istnieje, że po prostu zajęła jej miejsce. No, jeżeli tak, no to jest chyba najgorsza postać z całego uniwersum, bo nie słyszałem, żeby dochodziło do mordów. Rzeczywiście to prawda, że miała się pojawić, ale ostatecznie się nie pojawiła, ale w serii tak naprawdę są dwie postacie, które nie doczekały się swoich ludzkich odpowiedników, prawda? Kto to był? Discord. Nie, Discord nie był w ogóle w Equestria Girls, ale jest inna postać, która się pojawiła w Equestria Girls, ale nie poznaliśmy jej ludzkiego odpowiednika. Bo zobaczcie, na przykład Twilight, proszę, tak, tam że mówisz. Jedziemy dalej. O, i to jest właśnie teraz to. Pytanie, czy Adagio Dazy, Aria Blaze i Sonata Dusk są prawdziwymi dziewczynami? Nie syrenami, tylko dziewczynami. Bo zwróćcie uwagę na pewną inną rzecz. Wszystkie ludzkie postacie, teraz nie mówimy o nich, zaczynają posiadać magię, prawda? Ale nie mają je w sobie, tylko mają w pewnych różnych sprzęcie, w amuletach i tak dalej. I zwróćcie uwagę, że nasze dziewczyny też mają amulety. I zobaczcie na tą scenę. Nie wiem, czy widzieliście początek, bo pojawiły się tam syreny, prawda? I zobaczcie, że one zostały rozbite niczym te właśnie amulety, które one mają, widzicie? Rozbiły się na czynniki pierwsze, tak samo nie ludzkie dziewczyny, tylko ich wisiorki w ten sam sposób. Czy to by oznaczało, że te syreny to nie były tak naprawdę w nich, tylko w tych małych zniszczonych elementach? nie. Nie, bo powiedział, że tak. Jedni mówią nie, drudzy że tak. Czyli kto ręka do góry, kto uważa, że ta trójka to prawdziwe dziewczyny, które nabyły moc syren. Tak jak było tutaj, że mają wisiorki i tymi wisiorkami okej, dobrze, a kto uważa, że nie, że to są syreny z Equestria, ze świata kucyków, które przeszły do świata ludzi i po prostu zaczęły panoszyć się. Dobra, to podam wam może nieco inny argument. Nie wiem, czy ten argument jest tutaj. Nie ma tutaj. Dobra, to ja wam podam inny argument. Zwróćcie uwagę, ile lat, też to samo pytanie, ile lat mają te dziewczyny? Zwróćcie uwagę, że one tu wyglądają jak nastolatki, bo też tak z gruchem i z pietruchy wstąpiły sobie do Canterlot Heights, nie? Tak o, bo czemu nie? No akurat Ale zobaczcie, one zostały wygnane, słucham. Te postacie były w serialu Kucyka? Tak, wspomniałem, tak. jako zamierzchła przy... O to właśnie chodzi. I do tego chciałem przejść.
że były i nawet się pojawiły w serialu. Była to scena, w której Właśnie były nazwane. Stars Will Bird razem ze swoimi tam 5 innymi pomagierami, oni wygnali właśnie syreny. I te syreny pojawiły się w serialu oficjalnie. Zostały wygnane. Nie wiadomo gdzie, ale wiemy, że zostały wygnane. Co więcej, w samej Equestria Girls, w drugim filmie, było wspomniane przez Twilight wprost, że to Starsweir je wygnał do świata ludzi. Wygnał je. Ale czy to były te same dziewczyny, czy po prostu one były w tych wisiorkach? Bo jak już powiedziałem, kiedy Sunburst je wygnał, to zwróćcie uwagę, że to nie było wczoraj, przedwczoraj, ale ponad 1000 lat temu, bo oni przecież byli w otchłani przez te 1000 lat, to co te dziewczyny robiły w świecie ludzi przez ten 1000 lat? Prawda? Dlatego... Ale jest kontrargument do tego, bo zwróćcie uwagę, że kiedy te wisiorki straciły swój piękny głos, ale potem nagle odzyskały, nawet nie mając tych wisiorków. Dlaczego? Nie mamy na to odpowiedzi. Cały playback. Nauczyły się śpiewać. Może, ale tego nie było pokazanego niestety. No ale dobra, nie będę, proszę? No bo to był playback, bo to zaraz później gdzie już w tych shortach. A że akurat wtedy może? Dobra. Pytanie numer 12. Czy księżniczka Celestia miała kontakt ze światem ludzi przed całą serią? Ręka do góry, kto mówi tak? Dobra, skoro was to nie kupuje, no to pierwsze moje pytanie brzmi: dlaczego, bo było to powiedziane w pierwszym filmie, dlaczego kiedy cała szóstka chciała przejść przez ten portal, to Celestia powiedziała, że to jest zły pomysł? Dlaczego? Młodoszeńczemu. No ale ona, jeżeli nie miała kontaktu ze światem ludzi, to skąd mogła wiedzieć w ogóle? Mogła mieć. No to właśnie powiedziałeś, że nie mogła, nie podniosłeś ręki. Czyli na początku mówisz, że nie miała, a teraz mówisz, że miała. Proszę? Ciężko powiedzieć. No ale Ona to jest... bardzo dużo podróżowała. Kanonicznie w komiksach ona bardzo dużo różnorodnych światów zwiedziła, a Equestria się urządziła sama w tym czasie. I wszystko było okej. Więc... Czy zawitała do siebie? Może. Prawdopodobnie. Tak samo też istniała właśnie taka teoria, o której już mówiłem wcześniej, że Celestia, Sunset Shimmer, skąd wiedziała o tej koronie? Że to właśnie Celestia mogła jej to przekazać. Tak jak mówiłem w poprzedniej prelekcji, czy tutaj już nie pamiętam w sumie, chodzi o to, że Twilight potrafiła za pomocą tam swoich sztuczek przywrócić na stronę dobra jej siostrę, tak? I w pewnym momencie Celestia mogła pomyśleć, że skoro udało się Twilight nawrócić jej siostrę, to dlaczego nie mogłaby tego samego zrobić z jej byłą uczennicą, tak? To jest jedna z takich teorii, oczywiście niepotwierdzonych, to jest tylko takie foliarskie podejście, tak? Jak to mówiłem na poprzedniej prelekcji, ale to jest, ma to ręce i nogi, ale to jest tylko teoria. Teoria teraz sypuje, że już obrany zasypuje. Ale zobaczcie, że to wszystko, znaczy wiadomo, że Sunset z Celestią się nie kontaktowały między sobą zbytnio, ale jakoś istniały sposoby, żeby Celestia, nie przechodząc przez portal, przekazywała informacje na przykład do Sunset, prawda? Przez na przykład ten zeszyt. Mogły istnieć inne sposoby na to, no ale to był jeden tylko z takich przykładów. Dobra, pytanie numer 13, bo powoli kończy się nasz czas. Czy Flash Sentry żywi obecnie jakieś uczucia do Sunset Shimmer? Podkreślam, do Sunset Shimmer. Ręka do góry, mówi tak. Nikt? No nie wiem. Odcinek z lasem Everfree. O, zgadzacie się? Wiecie już o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Co robisz, chyba zainteresowana. Bo widać rzeczywiście, była tam jakaś scena, gdzie doszło znowu do spotkania między nimi.
I Flash rzeczywiście coś tam próbował z nią to znaczy nie mówię o seksie, nie? Ale tak, żeby, nie wiem, jakieś stare znajomości z nią nawiązać, ale ona trochę go olała. Znaczy później, jak grała tam na gitarze, tam były jakieś, ale to były sugestie tylko, no ale teoretycznie to był powód, dla którego pewnie fandom ich tak shipuje. Bo rzeczywiście, czy uważacie, że Flash Sentry pasuje do Sunset? Bo osobiście wydaje mi się, że nie. Średnio. Wydaje mi się, że nie. W sensie, że po pierwsze charaktery trochę mi nie odpowiadają między nimi, a po drugie talenty. To znaczy mają te same, niemalże podobne talenty. Grania na gitarze, no trochę to nudne, nie? Lepiej dać trochę takiej przeciwności w tej historii, więc no nie wiem, niezbyt do siebie pasują. Też lubię facet grać w gitarze. Tak samo pytanie, nie wiem czy tu jest to pytanie. Nie. Czy uważacie, że Sunset, Shimmer i Sunburst są rodzeństwem? Tak. Tak? Tak. A mam argument przeciwko temu. Jest jeden z swoich tej teorii, pierwszym, No. że to są jakaś młode prawdopodobieństwo, postaci kolorystyczne, teoretyczne i Znowu te kolory. oni szukali na siłę po adresacji, który był błędny. To, że dwie osoby wyglądają niemalże podobnie, nie znaczy, że są ze sobą spokrewnieni. Litości, błagam was, daj jakiś inny argument. I my teraz To ja daję ci kontrargumenty. Po pierwsze, zwróć uwagę, że jeżeli przyjmiemy, że Sunburst i Sunset są rodzeństwem, czyli byli razem, tak? To zwróć uwagę, że między nimi, że mają oni wspólny pierwiastek. Teraz wam powiem o kogo mi chodzi. Ja ją mam. Nie mam jej tu, chyba mam ją tu. Wspólny pierwiastek, no właśnie o to mi chodzi. Gdzieś ją tu mam, ale gdzieś mi się uchowała. Ale tak, dobrze mówisz. Dokładnie o nim mówię. Zwróć uwagę, że jeżeli przyjmiemy, że wiemy bez cienia wątpliwości, że najlepszą przyjaciółką Sunbursta była Starlet, prawda? Jeżeli przy okazji Sunset była jego siostrą, to one musiałyby się znać, przynajmniej choć trochę. A jak kiedy doszło do spotkania między nimi, no to raczej nie. Więc to było słabe, więc to kiepskie określenie. Ale dobra, mniejsza z tym. Drugi argument jeszcze, o którym nie wspomniałem, to zwróćcie uwagę, że to by oznaczało, że matka, tak, Sunbursta, znaczy no, starałaby się przynajmniej jakoś tam, nie wiem, może odbudować te więzi albo cokolwiek zrobić. Że zwróć uwagę, że z Celestią się spotkała, prawda? Ale czy spotkała się z Sunburstem? Nie. Dlaczego? Więc to są dwa przeciwargumenty, a gadanie, że po kolory mają podobne, to i że jednorożce, no to kurde, to już małżeństwo, nie? Słucham. To już pomimo tych kolorów, to że jest po prostu Sun w ich w imieniu, no nie? Ale dlaczego Sunburst nic o niej nie wie, dlaczego nic o niej nie mówi? Tak, to jest kolejna rzecz, no ale to tak samo jak mówiłem o Twilight i Sunset. Czy Twilight i Sunset są spokrewnione? Jak ma na imię matka Twilight? Twilight. Matka Twilight ma na imię Twilight, tak? Bo to jest normalne, że matka albo ojciec może dać swojemu dziecku tak samo na imię jak ono ma, tak? To jest normalne. Znacie takie przypadki? No, przykładowo, znacie Świat według Ludwiczka? No, Ludwig Anderson, tak? Miał ojca, który nazywał się również Ludwig Anderson. W serialu zmienili jego imię, no ale tak samo się nazywał. Istniał sobie kiedyś taki człowiek, którego wszyscy mówili Jan Paweł II. Miał on ojca, który się nazywał Karol Wojtyła. Jak się nazywał jego syn? Co jest takiego śmiesznego? Nic. Ja też się tak chciałbym zaśmiać za nic. Nie, no ale przykładowo ojciec Karola Wojtyły miał na imię Karol Wojtyła, nie? Tych przypadków jest więcej, no ale już nie będę wychodził poza temat. Przejdźmy dalej, tak trochę słucham? Tak się robi po prostu.
No było. Czasem dodają, że to jest senior, a to jest junior. Tak. Ale to nawet miło. Jak z 2 uszami. Przychodzi matka i krzyczy Karol obiad i przychodzi syn. A potem mówi stary obiad, nie? Żeby mąż przyszedł. Dobra, pytanie numer 14. Czy kucyki mają jakieś plany co do świata ludzi? Podwór. No fajnie by było, ale właśnie, że nie. Ale czy mamy jakieś dowody na to, że... Czy mamy jakieś dowody na to, że mają jakieś plany? Serii. Jakieś dowody? Nie ma. No właśnie, W serialu nie ma nic. Są. Znaczy w serialu nie, bo w serialu w ogóle nie opiera się, serial w ogóle nie wie o tym, tak? Ale my mówimy o serii Equestria Girls. I okazuje się, że może tak być, ponieważ portal. trzymają pilną. Proszę? Trzymają i pilnują ten bonus. Przenoszą go. No stop go przenoszą. Zobaczcie na to. Ten portal zmienił co najmniej 2 razy swoją lokalizację, prawda? Za pierwszym razem, kiedy Sunset jeszcze była uczennicą Celestii, to gdzie się znajdował te lustro? Canterlot. W Canterlot. A kiedy dochodzi do pierwszego filmu Equestria Girls The Movie, ten portal gdzie się znajduje? Kryształowe imperium. W kryształowym imperium, tak? A później w kolejnej serii, gdzie się ten portal znajduje? W Ponyville, tak? Czyli ten portal zmienia swoje położenie. Kucyki sobie przenoszą ten portal, jak im się zachce. Pierwsze moje pytanie brzmi, dlaczego ten portal został przeniesiony? No dobra, ten portal został przeniesiony z kryształowego imperium do Ponyville, żeby Twilight mogła nad nim tam robić eksperymenty i żeby zamiast, bo ten portal wcześniej otwierał się tam co 30 księżyców, czyli co jakiś miliard lat, nie? I ona potrafiła sama ten portal otwierać i zamykać, tak? To ma sens. Ale dlaczego w pierwszej kolejności ten portal został przeniesiony z Canterlotu do kryształowego imperium? Ktoś mi wyjaśni dlaczego? No bo Wielki pędzelec tutaj byli. zobaczcie, ta scena, gdzie Sunset jeszcze była uczennicą Celestii, to ten portal nie mógł być w kryształowym imperium, ponieważ w tym czasie kryształowe imperium było niedostępne dla kucyków. Było niedostępne. Ten kryształowe imperium zostało otwarte dopiero w momencie, kiedy Sombra, tak, tam zaczął mieszać, dopiero one powróciły po 1000 latach, tak, jest mówione w serialu. Czyli po tym dopiero ten portal został przeniesiony z Canterlotu do kryształowego imperium. Pytanie dlaczego? Ma ktoś jakiś pomysł? Bo został przeniesiony, prawda? Zgadzacie się z tym. Że to było w Canterlocie, a potem przed wydarzeniami z pierwszego filmu przeniesiony do kryształowego imperium. Dlaczego? Tak? Może jakby Sunset Shimmer wróciła, żeby nie wiedziała. I to jest właśnie teoria z tym właśnie, że Celestia testuje Twilight. Że to wszystko zostało przez nią dokładnie ukartowane, że ona chciała, żeby Twilight nawróciła Sunset, bo ona wiedziała, kiedy ten portal się otwiera. I sobie mogła wykalkulować, że aha, ten portal otworzy się w momencie, kiedy Twilight i jej przyjaciółki będą w kryształowym imperium. Bo zwróćcie uwagę, że wszystkie księżniczki tam też są. Więc to jest jeden z argumentów, dlaczego ten portal został przeniesiony tam. Bo tam akurat była Twilight. I wtedy portal się otwierał. A Celestia nie chciała wprost powiedzieć o Sunset, tylko wolała, żeby Twilight sama się dowiedziała, bo Celestia wiedziała, że ona wróci, w sensie Sunset. Prawda? To jest tylko teoria, ale to jest jedyny argument, jaki przychodzi mi teraz na myśl, dlaczego ten portal w ogóle zmienił lokalizację. Bo to jest ten sam portal, jeżeli zobaczycie, to nie jest jakiś inny portal, że to jest kilka takich portali, nie ma czegoś takiego, bo jakby tak było, to Sunset by mogła innym portalem wyjść. Więc tu mamy tylko jeden portal, który zmieniał swoje położenie. I niestety nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć właśnie na to pytanie, dlaczego z Canterlotu został przeniesiony do kryształowego imperium. Bo to, że przenieśli do Ponyville, no to wiadomo, żeby Twilight mogła eksperymentować i mieć dostęp do świata ludzi. Ale jak wrzuciłem tutaj tego pytania,
Dlaczego Twilight chciała za wszelką cenę mieć dostęp do tego portalu? Dlaczego? Jeżeli odzyskała koronę i wróciła do świata ludzi, do świata kucyków, to po co miała wracać do świata ludzi? Po co? Macie jakieś pomysły dlaczego? Po co? I dlaczego Sunset nie wróciła do świata kucyków? Skoro była kucykiem. To też miało być wyjaśnione w tym filmie, który nie powstał. No dobra, no ale dlaczego Twilight tak bardzo chciała, żeby mimo wszystko ten portal do ludzi był dla niej dostępny? Zwróćcie uwagę, że władza cały czas o tym nie wiedziała, tak jak mówiłem. Nikt się o tym nie dowiadywał, tak? Magia panuje w całym świecie, taki koronawirus trochę, tylko i trochę inaczej zapakowany. I nikt o tym nie wie, tylko one, tak? Zatajają to przed ludźmi. Nie wydaje wam się trochę takie nie fair, że one ukrywają to przed całym światem ludzi? Że no, nie wiedzą o tym, że panuje wśród nich zaraza, bo ta magia ona się rozprzestrzenia sama, prawda? Tak jak z tym lasem Everfree było. No ale poniekąd mogło być wtedy, że są odpowiedzialnymi dyrektorkami. I wtedy władze mogłyby je zamknąć, tak jak jest ten kanclerz w normalnym serialu. Chce zamknąć szkołę Twilight. Bo uznaje, że... Ale to jest ciekawe, bo ta magia się rozprzestrzeniała coraz bardziej i bardziej i nikt tego nie zauważył. Nikt nie doniósł, że coś jest nie tak. Trochę słabe to według mnie, ale zwróćcie uwagę, że jeżeli patrząc na historię, to świat ludzi Sequestria Girls jest takim śmietnikiem trochę dla kucyków, ponieważ zobaczcie, no niewiele, ale kilka rzeczy zostało przeniesionych dawno temu ze świata kucyków do świata ludzi, na przykład właśnie te syreny, tak? Zostały one przeniesione do świata ludzi. Dlaczego Meltdown? Zobaczcie. Kucyk ciemności, tak, czy tam kucyk cienia, został przeniesiony do otchłani. Dlaczego syreny nie mogły zostać przeniesione do otchłani, tylko do świata ludzi? Dlaczego? Dlaczego oni wylądowali w świecie ludzi? To jest pierwsze pytanie, na które nie znam odpowiedzi. I drugie pytanie z tym kamieniem, prawda? Ale nie będę wnikał w szczegóły, bo to spoilery, no ale kamień zapomnienia ogólnie też tam się pojawił dawno temu, nie? Ale nie będę wnikał w to. Czyli to jest taki śmietnik. Dlaczego Starswirl przeniósł syreny do ludzkiego świata? Macie jakąś teorię? Czy jakiś pomysł? Widzicie, i to jest też dla mnie bardzo skomplikowane. Żeby wysłać go od magii, to musi siebie też wysłać. Nie. Bo zwróć uwagę, że przecież kucyk cienia przeszedł do otchłani i jest tam sam. Bo przecież oni wrócili. I ten Stygian, nie pamiętam gdzie, i on też. Przecież on był kucykiem cienia i on też wrócił, a ten kucyk ciemności wrócił do otchłani jako jedyny. Więc to nie jest argument dobry. Ale w sumie tak samo... Było, że uważali, że ten świat jest zagrożeniem. To? Kucyków. Jeszcze raz? Że świat Equestria Girls jest zagrożeniem dla kucyków. I może uważają, że ten portal to jest konkurencki, teoretycznie, bo czy postacie z Equestria Girls pierwotne mogą przechodzić przez ten portal do świata kucyków? Czy tylko prawdziwe kucyki czy kucyki? Powiedziałbym, ale będą spoilery. Też byłby spoiler właśnie. Byłby spoiler, więc nie będę nic mówił. Bo coś było, ale nic nie powiem. Dobra, rzucę tylko taki mały spoiler, malutki spoiler. Nie było chyba czegoś takiego, żeby jakiś człowiek z Equestria Girls przechodził przez ten portal. Chyba. Nie przypominam sobie. Tylko fani sobie takie coś wymyślają, że Pinkie Pie czasem zamieniają się miejscami, ale to tylko wymysł fanów. Nie przypominam sobie, żeby było coś takiego, ale... Oficjalny merch to był na YouTubie, to było na koncie Hasbro, że oni też znali na koniec filmu albo jakiegoś dużego Tak, było coś takiego. Możliwe, ale to było tylko w takich podsumowaniach, to w samym serialu tego nie widziałem. W przeciwieństwie do innej rzeczy, ale o tym nie będę może mówił. Dobra, idziemy dalej.
O właśnie, czy seria powinna mieć swoją kontynuację wraz z kolejną generacją? Bo ona się nie do końca skończyła, nie poznaliśmy historii końcowej. Ręka do góry, kto mówi tak. 2 osoby. Okej. To teraz będą spoilery, więc jak ktoś nie chce słuchać, to może wyjść. Ale to będą spoilery do 5. generacji. Spoilery do 5. generacji, uwaga. Słyszeliście o pewnej teorii, że 5. generacja jest kontynuacją 4. To jest siedź ale w filmie. Było super piło. Spoko, wiem, że było kiepsko. Tak, tylko że tutaj jest inny problem. 5. generacja pojawiła się Twilight, tak? Tak. Wiadomo. I chyba to zostało tak jak mówisz, mocno pokazane, ale czego się dowiedzieliśmy w tym 5. sezonie? Że te kucyki z czego zaczęły korzystać? Z technologii. No. Ale pytanie, skąd one się o tym dowiedziały? A, tak. No, mogły... Dlatego Twilight zafascynowana, co to w ogóle jest, pomyślała, że może by coś takiego sprawdziło się i w ich świecie. Zwłaszcza, że wyobraźcie sobie, stajecie przed Twilight, która ma ogromną bibliotekę, prawda? Tak. I podchodzicie i mówicie, słuchaj, nie ma tego przy sobie, słuchaj, nie mam przy sobie akurat. Dobra, wyobraź sobie, popatrz, to wszystko co tutaj masz, nie? To wszystko pomieści w takim małym pendrive'em. Ona, co? Bez magii? W takim małym urządzeniu cała biblioteka? To mogłoby ją zafascynować. W takim malutkim urządzeniu pomieścić całe wszystkie książki z takiej biblioteki. I nie tylko to, ale dzięki za pomocą Ctrl+F szybko wyszukiwać informacje. Zwróćcie uwagę, bardzo wiele razy to było. Zarówno w samym serialu, jak i w serii Equestria. Ona musiała przeglądać 50 milionów książek po kolei, żeby znaleźć odpowiedź na jej pytanie. Nie zawsze jej się to udawało. A w pendrive'ie Ctrl+F i proszę bardzo, od razu. Więc mogłaby się zafascynować tym i wprowadzić to do świata 5. generacji. Zwłaszcza, że tam magia podobnie przestała działać, ale to tylko moja teoria, że można byłoby to powiązać z Equestria, w sensie 5. generację, prawda? No dobrze, późna godzina już jest. Pytania od was. Macie jakieś pytania odnośnie Equestria Girls do mnie? Albo żeby przedyskutować cokolwiek na temat Equestria Girls. Cokolwiek. Jak pan ocenia całą serię? Jeszcze raz? Jak Początek. pan osobiście ocenia całą serię? Wow, czuję się zaszczycony, że otrzymałem słowo pan. Aż taki stary jestem, nie wiedziałem. Cóż, tutaj... Dobra, jak ja oceniam całą serię Equestria Girls? W sensie? Odpowiedź brzmi, to zależy o co dokładnie mówimy, bo były serie, które były trochę słabe, a były takie, które okazywały się hitem. Tak jak mówiłem o tym pierwszym filmie, który według mnie się nie udał, już wymieniałem dużo powodów dlaczego. Tak samo Sunset Shimmer, wydawało mi się, że Sunset Shimmer mogła być od samego początku postacią pozytywną i by może nawet na tym trochę zyskała. To, że była antagonistką, zrobiło z niej taką totalną sukę, bo nie miała powodów. Nie miała powodów, żeby być złą. A przynajmniej my się o tym nie dowiedzieliśmy. W przeciwieństwie do, nie wiem, Tempest Shadow, tak? Czy nawet Starlight Glimmer. Miała jakieś powody, bo miała jakąś mroczną przeszłość. Ale Sunset Shimmer nie. Nie wiemy nic na ten temat. I nie wiemy tak naprawdę dosłownie nic. Nie wiemy nic o jej rodzinie. Nie wiemy nic tego, jaka była uczennicą. Nic o niej nie wiemy, więc to jest takie, no... Zwłaszcza, że no musiała jakoś się wykazać, skoro Celestia zrobiła z niej swoją uczennicę, prawda? No musiała się jakoś wykazać. W każdym razie, no to zależy od serii. Były filmy, które rzeczywiście były nawet, które mi się podobały. Nawet shorty były w miarę niektóre spoko. Na przykład nawet te 5 to 9, gdzie ona
ona jedyna, w sensie Applejack, jako jedyna całą stodołę odbudowała sama w jedno popołudnie, co jest prawie że niemożliwe. To mi się naprawdę podobało. Ogólnie zwróćcie uwagę, że one jak dostały te swoje moce, to one nie musiały nawet ćwiczyć, one od razu miały te moce. Applejack miała siłę, Rainbow Dash, sprint, tak i tak dalej. Nie musiały w ogóle tego ćwiczyć, tak? Zwykli, przeciętni ludzie, tak? No, były fajne momenty, były też kiepskie trochę, ale ogólnie z racji tego, że prowadzę prelekcje na ten temat, no to musiało mi się to podobać. I zwróćcie uwagę, że posiadam jakąś tam wiedzę na temat tej serii, prawda? Może nie jest ona jakaś obszerna, ale jakaś jest, więc no koniec końców musiało mi się to trochę podobać, prawda? Nie mam swojej waifu, jeżeli ktoś by się zapytał. Nie mam, ale jest jedna postać, na którą działała wszystko. Albo mnie wkurzała, albo mnie nawet cieszyła, wszystko. I to właśnie Sunset Shimmer jest. Raz mnie wkurza, a raz nie. No, mówię, to zależy od serii, nie? Jeszcze jakieś pytanie? Albo może tak, co wam się najbardziej podobało? Najbardziej co wam się podoba, albo jaka postać wam się podoba, albo jakaś scena się wam podoba, cokolwiek, powiedzcie mi cokolwiek. Bo też chcę przemyśleć, czy rzeczywiście mówicie prawdę, że akurat to było takie super, że powinienem to obejrzeć 50 razy jeszcze. Muzyka była fajna. No ale muzyka prawie we wszystkim jest fajna w tym przypadku, no. Nawet fandomowe piosenki są spoko. No. Więc no to akurat, no dobra, można tak powiedzieć, tylko że muzyka to jedna sprawa, ale co jeszcze takiego z Equestrian? Czy, nie wiem, Sunset Shimmer jest jakoś taka lepsza? W sensie, że bardziej wam się podobało od, nie wiem, od Twilight na przykład, albo od Starlight? Zwróćcie uwagę, że Sunset i Starlight mają podobne charaktery w miarę. Znaczy, no dobra, różnią się trochę, tak? Wydaje mi się, że Sunset wygląda trochę tak bardziej sukowato, no ale to tylko moja teoria. Taka bardziej bekonowa, nie? Wiadomo o co chodzi. Podobny zamysł. No, dobra, ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Odnośnie serii Equestria Girls? Jakikolwiek, naprawdę. Bo kończymy zaraz. Tak, już będę kończył, tak. Ma ktoś jeszcze jakieś pytanie? Nie? Dobrze. To dziękuję bardzo za tą prelekcję. Dziękuję bardzo. I zapraszam was na konkurs plushikonu, który będzie za pół godziny, gdzie ogłoszę wyniki i każdy, kto ma swojego pluszaka, proszę, żeby przyszedł, bo jeżeli to wy wygraliście, no to będę musiał was potem szukać.